Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi powitać Państwa w ten poniedziałkowy wieczór. Dziękuję, że Państwo zdecydowali się ten wieczór spędzić właśnie tutaj. Bardzo dziękuję Teatrowi 21 za to, że mnie Państwo tutaj zaprosili i oczywiście Zachęcie za ugoszczenie mnie tutaj również. Bardzo się cieszę, że nasze spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy przez znakomitą Joannę Ciesielską, z którą już miałam okazję współpracować. To naprawdę świetne, że zarówno Teatr 21, jak i Zachęta tak bardzo dbają o to, żeby te wydarzenia były dostępne dla osób niesłyszących. Zrobię tylko takie zastrzeżenie, ponieważ z tego co wiem, miały pojawić się osoby niewidzące również, których na razie nie widzę. Gdyby się pojawiły, uruchomię moje moce audiodeskryptywne, jeśli chodzi o zdjęcia, które będę pokazywać na prezentacji. Póki co się powstrzymam, chyba że ktoś z Państwa tego potrzebuje. Nie potrzebuje nikt, dobrze. To dobrze, no to przejdźmy do samego wystąpienia. Wiem, że jakby ono odbywa się w ramach serii wydarzeń zorientowanych na wzrok, na gapienie się, dlatego ten temat, którym się zajmuję, to znaczy protezy, tak bardzo szeroko rozumiane, postanowiłam jakby rozpracować gdzieś w odniesieniu właśnie do ich widzialności, która bardzo często okazywała się kłopotliwa i chciałabym tak przyjrzeć się temu, w jaki sposób ta kłopotliwość była jakby zarządzana przez osoby, które protezami, ich przygotowaniem dla osób niepełnosprawnych się zajmowały. I na początek chciałabym zacząć od ilustracji, chciałabym zaproponować, żebyśmy się jej przyjrzeli i żeby ona była takim, żeby te dwa zdjęcia były takim jakby kluczem, w którym będziemy o protezach i o ich widzialności rozmawiać. To zdjęcie, które Państwo widzą po lewej stronie, to jest zdjęcie Jamesa Gallinghama, który początkowo jakby zaczynał swoją karierę jako szewc, natomiast później przestawił się, że tak powiem, na produkcję protez właśnie. I jak Państwo pewnie zwrócili uwagę, to co jest takie zaskakujące i przykuwające uwagę w przypadku tego zdjęcia, to, że kobieta tutaj fotografowana. Tutaj oczywiście widzimy, że obydwie te bohaterki są po amputacjach i obydwie mają protezy, że ona zakrywa swoją twarz gazetą. To jest coś, co tutaj jest dosyć zaskakujące być może w porównaniu z późniejszym o ponad 100 lat ujęciem z teledysku Wiktorii Modesty. To jest to zdjęcie, które widzą Państwo po prawej stronie. Ono jest takie bardzo wizualnie wysublimowane i wyszukane w tej czerwonej przestrzeni. Ta artystka, wokalistka, autorka tekstów, modelka, jakby tutaj wiele talentów Wiktoria Modesta ma, prezentuje protezę, protezę, która jakby jest bardzo nieanatomiczna, tutaj to widać, ale również jest bardzo progresywna, w taki bardzo wyszukany sposób zaprojektowana. To jest piękny przedmiot, piękne też ujęcie. I ta proteza w dużej mierze stanowi przy wszystkich talentach, które ta artystka ma, jakby gwarant takiej publicznej persony. To znaczy ona na tym, że jest amputowana i na tych protezach, które zmienia i które dobiera sobie w zależności od okazji, buduje właśnie taką swoją publiczną personę. I chciałabym się zastanowić, co takiego stało się w przeciągu tego ponad wieku, że te dwie kobiety po amputacjach w tak odmienny sposób prezentują swoje protezy i tak odmienny mają stosunek do ich publicznego jakby eksponowania w przestrzeni publicznej. I na moment chciałabym na dłużej zatrzymać się przy tym zdjęciu czarno-białym, przy zdjęciu Gallinghama właśnie. Chciałabym się zastanowić nad kontekstami, które to zdjęcie otaczają, bo one są dosyć interesujące. To znaczy pierwszym takim kontekstem, w którym można to zdjęcie odczytać, jest niezwykle dynamiczny i bezprecedensowy w historii zachodniej i kultury, i historii techniki, również rozwój protetyki. I to było spowodowane takim sprzężeniem się dwóch zjawisk.
zjawisk. Z jednej strony bardzo dynamicznego rozwoju sieci kolejowej, a z drugiej strony bardzo dynamicznego rozwoju medycyny. I te dwa zjawiska splatały się w ciągu XIX wieku i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie w sytuacji wojennej. To znaczy XIX wiek to jest sytuacja ogromnego zapotrzebowania na protezy wynikającego z tego, że bardzo wielu żołnierzy przeżywało wojnę. Jakby wcześniej miało to miejsce na o wiele mniejszą skalę, co było spowodowane tym, że byli w stanie, można ich było szybko przetransportować z okolic frontu do szpitala, więc jakby byli w stanie dożyć udzielenia im profesjonalnej opieki medycznej ze względu na rozwój kolei, a ze względu na rozwój profesji medycznych i technologii medycznych byli w stanie przeżyć to, że ktoś im tej pomocy udzielał. Najczęściej to była amputacja właśnie, więc jakby okazuje się, że po tych konfliktach zbrojnych i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie pojawia się bardzo duża grupa weteranów, mężczyzn, którzy są młodzi, którzy są zdrowi poza tym, że nie mają, nie wiem, ręki, nogi, nosa i przed którymi jest całe życie. I to generuje sytuację, w której z jednej strony społeczeństwo jest moralnie zobligowane do tego, żeby jakoś zadośćuczynić im, to są ludzie, którzy oddali swoje zdrowie na rzecz wspólnoty. Z drugiej strony w tych odbudowujących się po wojnie czy po konfliktach zbrojnych krajach wszystkie ręce, że tak powiem, były potrzebne do odbudowy tych krajów. I trzecia rzecz, która też wymuszała bardzo dynamiczny rozwój protetyki, było zabezpieczenie się przed bardzo niekorzystnymi sytuacjami z takiego społecznego punktu widzenia, gdy weterani nie byli w stanie pracować, popadali w skrajne ubóstwo, co generowało sytuację, w której podejmowali nienormatywne sposoby zarobkowania, takie jak żebranie czy nie wiem, przestępczość szeroko rozumiana. Więc jakby z jednej strony kontekstem tego zdjęcia czarno-białego jest to, że tych protez zaczyna być coraz więcej i zapotrzebowanie na nie zaczyna być ogromne. Z drugiej strony kontekstem jest również to, że protezy jednak były przedmiotami wstydliwymi. To znaczy ich widzialność, ich obecność była dla właścicieli, dla użytkowników dosyć krępująca i kłopotliwa, co widać na tym zdjęciu, gdzie użytkowniczka broni się przed tym, żeby nie zarejestrować jej twarzy i co nie pozwalało na rozpoznanie jej jako konkretnej osoby. I tutaj w tym zdjęciu widać też takie napięcie, z którym jakoś Gallingham musiał sobie poradzić, ponieważ on już jakby funkcjonował w środowisku jakby rodzącej się kultury konsumpcyjnej, gdzie te produkty, które się generowało, trzeba było jakoś sprzedawać. Ze względu na wstydliwy charakter protez, ich producent nie mógł za bardzo liczyć na to, że użytkownicy będą sobie z ust do ust, że tak powiem, go polecać, podawać jakąś informacje o nim. Najczęściej nie przyznawali się do tego, że te protezy mają. Nie była to też taka łatwa sprawa, żeby zrobić zdjęcie takiej protezie i umieścić to zdjęcie w gazecie, tak jak, nie wiem, można było tak zareklamować mydło czy jakiś szampon w butelce, ale w przypadku protezy trzeba było pokazać, jak ona jest mocowana, jak ona jest zbudowana, skonstruowana, jakby potencjalni użytkownicy chcieli to wiedzieć, więc producent tutaj był zmuszony do tego, żeby, jeśli chciał użyć fotografii, musiał te protezy sfotografować na użytkownikach. Co generowało jakby problem związany z ochroną ich tożsamości. Oni nie chcieli się ujawnić jako użytkownicy tego sprzętu. On musiał chronić prywatność tych modeli, a przede wszystkim modelek, ponieważ jak Państwo tutaj widzą na tym zdjęciu, te zdjęcia są bardzo śmiałe, tak na dobrą sprawę, jak na czasy, w których powstają. Kobiety, które, nie wiem, szanowały się, jak to się określało, nie powinny tak bardzo eksponować nawet protetycznego ciała. Tutaj widzimy i łydkę, i udo, i biodro. One eksponowały ramiona. Stąd jakby sytuacja, w której one znajdowały się w takiej dosyć niekomfortowym położeniu. Zresztą te zdjęcia do tej pory analizowane są na gruncie studiów nad niepełnosprawnością jako taki przykład erotyzacji technologii protetycznych, czy w ogóle erotyzacji niepełnosprawnego ciała, takiego właśnie pospinanego tymi rzemieniami, gdzie te protezy są tak siłowo niemalże mocowane do niego. Więc jakby ta kłopotliwa widzialność tych protez, ona była dosyć dużym wyzwaniem dla osób, które projektowały protezy.
protezy dla projektantów. I to było o tyle też trudne zadanie, że jakby głównym zadaniem tych protez nie było przywracanie funkcjonalności tych części ciała, które miały zastępować. To znaczy sztuczne nosy, sztuczne oczy nie patrzyły i nie wąchały, że tak powiem. Te protezy bardzo często miały przede wszystkim kamuflować brak, tak na dobrą sprawę, udawać tą część ciała, której nie było. Nie oznacza to oczywiście, że nie pojawiały się protezy, które były funkcjonalne. Bardzo często protezy nóg miały taki funkcjonalny charakter. W końcu dało się na nich oprzeć i dało się chodzić z ich pomocą. Pojawiają się również, tak jak tutaj Państwo widzą, mechaniczne ręce na przykład, które były w stanie, przynajmniej tak zostały zaprojektowane, żeby być w stanie wykonać gest łapania, chwytania czegoś, ale na przykład tak, jeśli taka ręka faktycznie powstała według tego projektu, ona była totalnie poza zasięgiem większości osób, które rąk nie miały. To było takie zegarmistrzowskie dzieło i tak jak zegary nie były powszechnie dostępne w połowie XVI wieku, takie ręce również były poza zasięgiem osób po amputacjach. Więc przede wszystkim chodziło o to, żeby pozwolić użytkownikom zdawać się normatywnymi, jeśli chodzi o ich ciało i jeśli chodzi o behawior, o to, w jaki sposób to ciało się zachowuje. To jest też bardzo interesujący wątek, gdzie na przykład osoby, które miały protezy nóg, one nie były trenowane w procesie rehabilitacji do tego, żeby jak najwydatniej, nawet nienormatywnie, że tak powiem, korzystać z tych protez, ale raczej chodziło o to, żeby przyuczyć je do normalnego chodzenia, to znaczy nie do niekuśtykania, do niepodskakiwania, do tego, żeby zachowywać się w sposób no właśnie normalny. I za każdym razem, kiedy mówię normalny, tutaj cudzysłów biorę tak na dobrą sprawę tą kategorię. Tak jak wspomniałam, nie oznacza to, że jakby funkcjonalne czy próbujące zastępować funkcje protezy się nie pojawiały. To jest nie tylko taka mechaniczna dłoń. Ich pojawiało się szczególnie w XIX wieku i na początku XX wieku coraz więcej. Tutaj jest taki przykład projektu mechanicznej ręki, mechanicznej dłoni z 1812 roku, gdzie tutaj też, przynajmniej według tego projektu, on jest w gruncie rzeczy taki bardzo anatomiczny, bo mamy 4 palce, przeciwstawny kciuk. Tutaj chodziło o to, żeby być w stanie chwycić jakiś przedmiot. W troszeczkę inną stronę to poszło szczególnie po I wojnie światowej, kiedy przysposabiano weteranów po amputacjach do tego, żeby pracowali w fabrykach i tutaj pojawiają się takiego rodzaju protezy, które w ogóle nie mają anatomicznego charakteru, nie mają udawać rąk, nie mają udawać tej części ciała, której nie ma, mają być takim sprzętem, który pozwala od razu pracować. Tutaj widzimy pana, który coś spawa, kogoś, kto przy jakiejś obrabiarce tą protezą sobie manewruje. Ciekawym przykładem jest też Samuel Decker, który znany jest z tego, że sam sobie projektował swoje protezy, wyposażając je w jakieś łyżki, chwytniki, w jakieś haki. Sam sobie decydował o tym, jak te protezy będą wyglądać. Więc jakby takie projekty oczywiście się pojawiały, najczęściej jednak miały one pozwolić nabrać widza, kogoś, kto ogląda niepełnosprawne ciało i sprawić, żeby ono wydawało się takie samo jak owego widza, takie właśnie normatywne, co było coraz łatwiejsze z pojawieniem się coraz nowych materiałów. Na początku te protezy wykonywane były, tutaj widzimy protezę nosa wykonaną ze srebra, które pokryte jest farbą, później emaliowano te protezy. Po drugiej stronie na dole widzą Państwo tak bardzo precyzyjnie wykonaną z drewna protezę ucha z początku XIX wieku i w miarę jak pojawiały się nowe substancje, nowe produkty takie jak plastik, później silikon, to te protezy stawały się jakby coraz bliższe ciału, w tym sensie, że coraz łatwiej było jakby uzyskać taki mimetyczny charakter. One zaczęły przypominać ciało miękkością, ciepłem, że były ciepłe, tak jak ciało użytkownika. Były krągłe, więc jakby to udawanie ciała było coraz łatwiejsze.
I w tym kontekście bardzo interesujące wydają mi się protezy słuchu, szczególnie te, które pojawiały się w XIX wieku w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, czyli po prostu trąbki słuchowe, bo to są bardzo specyficzne protezy pod bardzo wieloma względami. To znaczy trąbki były protezami nie ucha, ale słuchu. To znaczy one z natury swojej, z definicji, one nie miały udawać części ciała, były przedmiotami, które miały jakąś bardzo konkretną funkcję, miały wzmacniać dźwięk osobie, która z tego instrumentu korzystała. Więc to jest jakby pierwsza taka zmienna, że to był przedmiot, który właśnie w ogóle tutaj nie pojawiały się żadne ambicje, żeby jakby on w jakiś sposób udawał ludzkie ciało. I druga rzecz, głuchota jest kondycją dosyć specyficzną, która jest jakby niewidoczna na pierwszy rzut oka. To znaczy nie da się rozpoznać po kimś, patrząc tylko na niego, że jest osobą niesłyszącą. Nawet można czy niedosłyszącą, nawet można rozmawiać, przebywać z osobą, która ma kłopoty ze słuchem i nie zorientować się co do tego, bo tutaj bardzo często uruchamiane są takie procedury, które sprawiają, że nie wiem, czytanie z ruchu warg, czy domyślanie się, jakieś odczytywanie w kontekście, które sprawiają, że można się nie zorientować, że ma się do czynienia z osobą niesłyszącą, chyba że ona ma instrument, protezę, która służy do wzmacniania dźwięku i która jest jakby ona jednoznacznie wskazuje na tą kondycję, jaką jest głuchota. I to stawiało przed producentami, projektantami tych instrumentów wzmacniających dosyć ciekawe wyzwania, z którymi oni sobie, z tą widzialnością tych instrumentów radzili sobie na różne sposoby. Ja bym tutaj wskazała na takie 3 podstawowe strategie, za pomocą których te trąbki słuchowe projektowano. Pierwsza z nich, tu coś się przestawiło. Pierwsza z nich to uczynienie trąbek skrajnie ekstrawagancko luksusowymi, do tego stopnia, żeby one były tak drogie i tak ekskluzywne, że byłyby dumą dla swojego użytkownika. I tutaj były różne strategie czynienia trąbek właśnie takim ekskluzywnym przedmiotem. Jedną z takich strategii było używanie egzotycznych substancji, egzotycznych rzeczy, obiektów do wygenerowania takiej trąbki. Po lewej stronie widzą Państwo trąbkę wykonaną z muszli. Były też rogi zwierząt przywożone do Europy. To są akurat brytyjskie trąbki. Te, które Państwo widzą, 2 trąbki po stronie prawej. One bardzo często były produkowane w różnych kształtach, żeby jakby poszerzyć pole potencjalnych nabywców. Większe były droższe, mniejsze były tańsze i one były wykonywane właśnie też ze srebra, ze złota, pozłacane, posrebrzane. Chodziło o to, żeby pokazać, że to jest bardzo ekskluzywny, drogi przedmiot. Inną taką strategią czynienia trąbek no właśnie takimi ekstrawagancko luksusowymi przedmiotami było ich ozdabianie. I tutaj też bardzo ciekawe strategie stosowano. Tutaj na tych zbliżeniach widzą Państwo grawery. To była jedna londyńska firma, która specjalizowała się w takim właśnie kwiatowo-roślinnym grawerowaniu trąbek. I moją ulubioną metodą, chyba najbardziej spektakularną, było zamykanie wylotu trąbek, tej czaszy, takimi bardzo pięknymi, ornamentowymi gwintami, które oczywiście były totalnie kontrproduktywne, jeśli chodzi o wzmacnianie dźwięku, ponieważ utrudniały dostęp fal dźwiękowych do samego instrumentu. Ale tutaj można się zastanawiać, czy one przypadkiem nie były konieczne tam, gdzie tych trąbek używano najczęściej, czyli w towarzystwie, na salonach. To tych ludzi było stać na takie przedmioty, gdzie jednak takie jakby zaglądanie komuś do ucha, czy właśnie takie otwieranie ciała na obcą osobę mogło być postrzegane jako coś nieeleganckiego, tak jak ziewanie na przykład. Też trzeba było usta zasłonić, żeby właśnie nie eksponować wnętrza swojego ciała przygodnym osobom, czy osobom gdzieś tam w towarzystwie. Więc to były te strategie związane z projektowaniem trąbek jako rzeczy pięknych i czyniących z użytkowników nie tyle osoby z niepełnosprawnościami, co bardzo wysublimowanych konsumentów, bardzo pięknych przedmiotów. Więc to jest jedna rzecz. Ale te strategie związane z tą widzialnością tych protez były dosyć
Były też inne. Drugą było po prostu ukrywanie trąbek, czynienie ich niewidocznymi w jakiś możliwy sposób. I tutaj w tym przypadku to zdjęcie nie oddaje skali. Te trąbki mają w okolicach 2,5 cm. One są bardzo, bardzo malutkie. Więc jakby tutaj pierwszą taką strategią, można powiedzieć, ukrywania trąbek była miniaturyzacja, też zupełnie kontrproduktywna, jeśli chodzi o wzmacnianie dźwięku. Trąbka im większa, tym bardziej skuteczna. Natomiast to, co w przypadku tych trąbek chodziło o to, żeby je wcisnąć sobie do ucha i poszerzyć kanał słuchowy. Jakby wierzono, że to może wspomóc słyszenie. Natomiast to, co Państwo tutaj pewnie zauważają też, to ta część, która była poza uchem, wystawała poza kanał, jest pokryta emalią, która miała cielisty charakter. I w ogóle ta kategoria cielistości w odniesieniu i do protetyki, i do w ogóle innych też technologii związanych z reprezentacją ciała, tak szeroko rozumianą, jest bardzo interesująca i bardzo ciekawe jest jej się przyjrzeć. Ja tutaj zrobię taką bardzo krótką dygresję w tą stronę, ponieważ właśnie i w protetyce, i w fotografii, chociażby w XX wieku, ta kategoria cielistości stała się w pewnym momencie i problemem, i takim zagadnieniem wręcz politycznym, ponieważ generowała pytanie o to, czyje ciało wziąć za wzorzec tego, co jest cieliste. I tutaj tak tylko króciutko przytoczę Państwu reklamę z 1793 roku. Reklamę sztucznej ręki z magazynu Gentleman's Magazine, która reklamuje tą ręką słowami: biała jagnięca skóra wyprawiona w taki sposób, by jak najwierniej oddać ludzką skórę. Jakby tutaj nie ma żadnego pytania dotyczącego jakby tego, co to jest ludzka skóra. Ona oczywiście jest biała i to bardzo mocno przejawiało się w protetyce i w XIX i w XX wieku, gdzie ta cielistość, która miała maskować protezę i sprawiać, żeby była ona właśnie jakby naśladowała ludzkie ciało, ona w miarę pojawiania się nowych materiałów, ona była dywersyfikowana. Tutaj widzą Państwo po prawej stronie taki próbnik z materiałami, którymi obciągano taką protezę czy ręki, czy tutaj mamy akurat ręce. Ale to jednak cały czas mamy takie wariacje wokół białej tak naprawdę skóry. To, co było cieliste, to było pomarańczowe i różowe w różnych odcieniach. I to jakby ten problem cielistości, on wydaje się wcześniej wypłynął na gruncie fotografii i regularnie ogłaszanych bojkotów materiałów firmy Kodak, która antropologowie na przykład bojkotowali materiały Kodak, wskazując na to, że kiedy robi się zdjęcia, próbuje się uzyskać dobrą ekspozycję osób czarnoskórych w towarzystwie z białymi bądź w takiej oświetlonej przestrzeni, to te ciemnoskóre oblicza stają się zupełnie nierozpoznawalne. To znaczy świetnie widać na przykładzie tego zdjęcia na dole, gdzie jest ta rodzina i gdzie mężczyzna z tyłu, praktycznie tylko białe zęby są rozpoznawalne na tym zdjęciu, podczas gdy stojące tuż obok białe dziecko, jakby jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić, rozpoznać twarz, jej wyraz. Kodak sobie niewiele robił z tych bojkotów. Coś się ruszyło, że tak powiem, dopiero wtedy, kiedy dwie duże branże korzystające z materiałów Kodaka do promocji swoich produktów, to byli producenci mebli oraz producenci czekolady, zwrócili uwagę na to, że na zdjęciach reklamowych, gdzie białe osoby konsumują te produkty, jedzą czekoladę bądź leżą na jakiejś skórzanej sofie, ta sofa czy ta czekolada jest ciemną plamą, jest zupełnie nierozpoznawalna, więc jakby dopiero tutaj ta firma jakby zaproponowała jakieś nowe rozwiązania. Natomiast jeśli chodzi o taką społeczną ekspozycję i zakwestionowanie tej cielistości, jakby zakwestionowanie jej naturalności i oczywistości, ono przychodzi dużo później i jakby wynika ze sfery szeroko rozumianej mody, ponieważ jakby tą cielistość czyni jakby głównym tematem między innymi w 2013 roku, kiedy Christian Louboutin proponuje kolekcję cielistych baletek i cielistych szpilek później, która wychodzi, ta cielistość to nie jest jeden kolor, biały czy różowy, ale na początku 5, później 7, a później jakby ta paleta tych butów w cielistym kolorze jeszcze bardziej się poszerza od białych praktycznie do bardzo, bardzo ciemnych. Więc jakby ta cielistość na poziomie protetyki, ona też bardzo mocno była
jakby była bardzo mocnym problemem, który bardzo długo jakby nie był adresowany, że tak powiem, nie odnoszono się do niego. Wracając do trąbek słuchowych, usiłowano je ukrywać nie tylko poprzez ich zmniejszenie oraz poprzez kolor cielisty, zlanie z ciałem użytkownika białego, ale również przez różne bardzo wymyślne sposoby takiego zaprojektowania ich, by dało się je w jakiś sposób schować pod czymś. I tutaj widzimy dwa przykłady. Pierwsze, te podwójne trąbki na tej metalowej obręczy, one były, na dole widzą Państwo, w jaki sposób one miały być mocowane na głowie użytkowniczki. Chodziło o to, żeby upiętymi u góry włosami przykryć tą trąbkę, nie zakrywając wlotu do niej. Tutaj, jak Państwo widzą, to są trąbki z kolekcji Muzeum Medycznego w Leeds. Ta trąbka jeszcze dla niepoznaki została zakamuflowana włosami właścicielki, oblepiona. Natomiast ta druga trąbka, była trąbka przeznaczona dla mężczyzn i ona była zawieszana pod brodą. Ona się trzymała na tych kanalikach prowadzących do ucha i trzeba było sobie brodę, zarost wyłożyć na tą trąbkę i w ten sposób ją ukryć. I trzecia strategia radzenia sobie z widzialnością trąbek, wydaje mi się najbardziej interesująca, to było kamuflowanie ich, to znaczy pozostawianie ich na widoku w ten sposób, żeby one były widoczne, ale żeby się nie dało rozpoznać, że to są trąbki. I one najczęściej były kamuflowane jako takie przedmioty, jako akcesoria, takie przedmioty, które nie mają jakiejś konkretnej funkcji, ale były też bardzo mocno zgenderyzowane, że tak powiem. To znaczy inne były projekty dla kobiet, inne dla mężczyzn. I tutaj widzimy trąbki zaprojektowane dla pań, jako takie kapelutki, które sobie przypinano do fryzury. I ta trąbkowość ich była zakamuflowana raz tym, że one udawały kapelusze, ale też były zakryte piórami, tasiemkami, jakimiś namarszczeniami materiału, żeby nie widać było tej czaszy, tej pustej przestrzeni w środku. Po prawej stronie widzimy takie metaliczne trąbki w kształcie kwiatów, które w zasadzie miały być taką ozdobą do włosów, którą użytkowniczka zakładała. Bardzo często pojawiały się również trąbki kamuflowane jako wachlarze. W większości z nich nie dało się rozłożyć. Większość z nich była atrapą wachlarza. One korzystały z kształtu złożonego wachlarza, chociaż zdarzały się i takie, które można było rozłożyć i się próbować nimi wachlować. To były bardzo delikatne przedmioty. Dla mężczyzn najczęściej trąbki przybierały formę lasek, które były tak delikatne, że nie dało się na nich oprzeć, no ale można było mieć taką laskę pod ręką i w razie potrzeby ona w rączce miała właśnie tą czaszę, którą zbierała dźwięk. Można było dyskretnie sobie taką laskę przyłożyć do ucha. I takim problemem, który konsekwentnie w przypadku tych projektów się pojawiał, było takie napięcie między tym zacięciem do tego, żeby te trąbki jakoś sobie poradzić z ich widzialnością, na przykład ukryć je, a tym, żeby one faktycznie działały i faktycznie wzmacniały dźwięk dla osób niesłyszących. I świetnie to napięcie i ten problem widać w przypadku tej trąbki, która również ma udawać wachlarz. Jest zakamuflowana w tym sensie, że ma tam właśnie jakieś tasiemki. Wlot do tej trąbki jest pokryty jakimiś tam właśnie namarszczeniami, tasiemkami i koronką. Ale nie wiem, czy Państwo, czy to widać, na tym zdjęciu po prawej stronie, ona jest tak dobrze zakamuflowana, że nawet wlot do tej trąbki zakryty jest materiałem, po to, żeby ona nie odbijała światła, żeby nie było widać, że to jest metaliczny przedmiot. Co, jak się Państwo domyślają, sprawia, że to jest nie tylko atrapa wachlarza, ale też atrapa trąbki słuchowej, tak na dobrą sprawę, bo ona nie miała szans niczego wzmocnić swojej użytkowniczce. I tutaj na dobrą sprawę pojawia się pytanie, po co w ogóle wydawać ogromne pieniądze i nie wiem, nosić te trąbki ze sobą, ukrywać je, podejmować te wszystkie działania, jeśli one na dobrą sprawę były w większości przypadków mniej skuteczne niż po prostu ręka za uchem, która też przecież wzmacnia dźwięk. I tutaj można zwrócić uwagę na to, że jakby na cały taki kontekst i technologiczny, i kulturowy, w którym te wiktoriańskie trąbki funkcjonują i na to, co rodzi się na europejskich salonach i w europejskim towarzystwie w połowie XVIII wieku, to była tak zwana moda na prostość, która w XIX wieku przerodziła się w coś, co nazywane jest obsesją prostości, w to, że trzeba było się prosto trzymać, nie garbić, nie wysuwać głowy do przodu, bardzo mocno zarządzać swoją twarzą, nie marszczyć jej, nie podnosić głosu, podczas gdy wykonywalibyśmy ten najprostszy gest wzmocnienia dźwięku, czyli gest
przytknięcia ręki za uchem i wzmocnienia dźwięku w ten sposób, to uruchamia całe ciało właśnie do takiego ruchu, który był postrzegany jako bardzo mało elegancki. Otwiera się usta, marszczy się brwi, pochyla się człowiek wówczas do przodu. To było bardzo postrzegane jako bardzo nieeleganckie, szczególnie w przypadku kobiet, a szczególnie w przypadku kobiet na wydaniu. To znaczy to była taka poza, której lepiej było nie przybierać. Stąd inwestowanie w takie różne technologiczne mediacje, które w jakiś sposób pozwalały właśnie mediować ten gest wzmacniania dźwięku przez jakiś ekskluzywny, nawet jeśli ukrywany z wielkim trudem, wyszukany przedmiot. I innym jeszcze kontekstem, który tutaj można byłoby przywołać, jest taka też jakby rozpoznana jako charakterystyczna dla epoki wiktoriańskiej takie uwielbienie dla innowacji i dla takich jakby nowych technologicznych rozwiązań wprowadzanych w życie codzienne. Tutaj widzą Państwo taką w zasadzie satyryczną ilustrację tej fascynacji wiktoriańskiej właśnie takimi codziennymi technologiami. To jest zatytułowana Obrotowy kapelusz z 1830 roku, gdzie właśnie na rondzie na rondzie kapelusza pojawiają się różne jakby technologiczne udogodnienia dla tych dżentelmenów, a to cygaretka, a to pudełko z jakimiś zapachami, z tabaką, czy okulary. To jest dosyć interesujące, jakby to napięcie między z jednej strony ukrywaniem tych wstydliwych protez, a z drugiej strony takim bardzo dużym jakby zaufaniem i chęcią do podejmowania jakby nowych technologii. I teraz wydawać by się mogło, że kolejne wcielenie sprzętu amplifikującego dźwięk, czyli elektrycznych aparatów słuchowych, które pojawiają się na początku XX wieku, jakby powinno rządzić się już innymi prawami. A to ze względu na to, że elektryczność była bardzo popularna, była takim jakby nowym sexy terminem. Wszyscy chcieli mieć elektryczne przedmioty. Ta elektryczność była, nie wiem, na przykład sprzedawana w butelkach jako panaceum przez hochsztaplerów i jakby zdawało się, że ona jest w stanie działać, leczyć. Ludzie nosili elektryfikujące pasy, żeby tam w ciągu dnia się wspomóc takim szotem, który ich przebudzał. Więc gdzieś tam to była rzecz bardzo mocno obecna i jakby pożądana jako fenomen. Tymczasem i wydawać mogłoby się, że właśnie elektryczne aparaty słuchowe powinny skorzystać na tym, że to była taka właśnie technologia bliska ciału, a korzystająca z tej nowej technologii, która była taka bardzo pożądana, ale okazało się, że takie jakby obciążenie związane z postrzeganiem głuchoty jako ośmieszającej czy śmiesznej kondycji, to bardzo mocno było obecne w XIX-wiecznej literaturze czy w teatrze. Taki bohater niesłyszący był takim gotowym zestawem gagów czy jakichś takich śmiesznych, dowcipnych sytuacji, bo nie wiem, powtarzał coś źle, czegoś nie zrozumiał. Wykorzystywano go do generowania takich komicznych sytuacji. Jakby trąbki w dużej mierze przejęły ten stygmat związany z niesłyszeniem, który zdaje się okazał się silniejszy niż to pożądanie elektryczności jako tego wyznacznika nowoczesności. I aparaty słuchowe elektryczne, które już na zupełnie innych zasadach działały niż akustyczne trąbki słuchowe, one w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o projektowanie i promowanie ich, podporządkowane były dokładnie tym samym zasadom, co właśnie XIX-wieczne wiktoriańskie trąbki. A więc po pierwsze miniaturyzowano sprzęt wzmacniający słuch, aparaty słuchowe. Tutaj widzimy reklamę, która przez kontrast wskazuje, przez porównanie do kobiecej dłoni, pokazuje, jak maleńka była słuchawka, którą wkładano do ucha. Aparaty słuchowe na początku składały się z 3 części. Składały się z słuchawki, baterii i mikrofonu. One wszystkie były osobno i podzielone kablami, więc chodziło o to, żeby ta słuchawka, ta część, która jest na zewnątrz, była jak najmniejsza. Ukrywano też aparaty słuchowe. Tutaj widzimy taką ciekawą reklamę pokazującą może nie tyle przed i po, ale w ubraniu i bez ubrania generalnie. I chodziło o to, żeby pokazać tutaj to, że jakby tylko ta jedna część, ta słuchawka, która znajduje się w uchu, jest tak niewielka i tak niemalże niezauważalna. Dzięki temu, że te duże części, czyli mikrofon zbierający dźwięki i bateria są ukryte gdzieś w przypadku kobiety na halce, w przypadku mężczyzny pod krawatem.
I w końcu też dokładnie w ten sam sposób usiłowano, jak trąbki, usiłowano kamuflować aparaty słuchowe jako przedmioty inne niż aparat słuchowy. Tutaj po lewej stronie mamy reklamę skierowaną do kobiet, gdzie mikrofon przebrany był za broszkę, którą można było na zewnątrz ubrania przyczepić. Na środkowym zdjęciu widzimy baterie, które początkowo były bardzo duże, zakamuflowane jako takie eleganckie torebki, które panie mogły nosić ze sobą. Natomiast po prawej stronie bardzo ciekawa reklama hollywoodzkiego aparatu słuchowego. Jego hollywoodzkość polegała na tym, że pani była w stanie ukryć cały aparat we włosach, w koku i odsłonić szyję, po której nie biegły żadne kable. Jakby to była definicja hollywoodzkości. Hollywood i aparat słuchowy nie szły ze sobą w parze. I taką bardzo ciekawą strategią związaną z ukrywaniem, z takim projektowaniem aparatów słuchowych, żeby dało się je ukryć, wynikającą z bardzo gwałtownej miniaturyzacji tego sprzętu w drugiej połowie XX wieku, było ukrywanie ich pod postacią okularów. One były już na tyle małe, że dało się cały aparat słuchowy schować w tej części okularów, która tutaj jest za uchem, i one w ten sposób były promowane. I nie wiem, czy Państwo pamiętają, na jednym z wcześniejszych zdjęć pojawia się proteza nosa, która też jakby podpięta jest do takich fałszywych okularów. To bardzo często się zdarzało. W ten sposób gałki oczne, atrapy gałek ocznych, czy tutaj całych fragmentów twarzy, których użytkownik był pozbawiony, czy nosów, właśnie w ten sposób je mocowano na twarzy, udając, że są, podpinając je do okularów, które w ogóle nie były potrzebne. I okulary akurat są takim bardzo ciekawym przykładem bardzo specyficznej, no było nie było jednak protezy związanej ze wspomaganiem wzroku, która w ciągu XX wieku jakoś wymknęła się tej domenie medycznej i temu projektowaniu wpisanemu i tym zasadom projektowania wpisanym w rehabilitację tak szeroko rozumianą. Jest taki bardzo ciekawy tekst, a dokładniej praca magisterska Joanny Lewis, która dotyczy rozwoju projektowania aparatów słuchowych w Wielkiej Brytanii, gdzie ona zwraca uwagę na to, że NHS, czyli National Health Service, brytyjski NFZ, jakby wyznaczył taką designerską zasadę, czy projektancką, gdzie okulary miały być projektowane jako zgodnie z tym XIX-wiecznym wyznacznikiem protezy transparentnej, niewidocznej, nieatrakcyjnej, maskowanej gdzieś tam, nie zwracającej uwagi na ten brak, który właśnie maskuje. Autorka zwraca uwagę również na to, że NHS bardzo mocno pilnował tego, żeby okulary nie były projektowane jako rzeczy ładne i atrakcyjne też z tego względu, że obawiano się, że to wygeneruje popyt na okulary, które trzeba będzie ludziom refundować po prostu. Więc wydaje się, że tutaj to miało znaczenie, chociaż w ciągu XX wieku dzieje się coś interesującego z okularami, to znaczy one przestają sygnalizować wadę wzroku jako taką i zaczynają być sprzężone z pewnym typem użytkownika, który korzysta z okularów i z klasą, którą ten użytkownik reprezentuje, i z pracą i stylem życia, który wykonuje. Okulary zaczęły sygnalizować pracę intelektualną, pracę twórczą, to byli dziennikarze, urzędnicy, twórcy, robotnicy nie nosili okularów jakby w tym takim potocznym rozumieniu. I one tak powolutku zaczynają się przemieszczać właśnie poza ten obszar projektowania dla medycyny czy dla rehabilitacji. One przestają być w tym kontekście postrzegane wyłącznie jako coś, co jest korektą jakiegoś braku i jakby przemieszczają się w domenę mody, na dobrą sprawę, która zupełnie innymi zasadami się kieruje. Tutaj zaczynają się eksperymenty z kolorem, z fakturą, z materiałami, z których okulary się generuje, do tego stopnia, że one stają się właśnie takim akcesorium, które jakby oznacza coś innego niż jakąś szeroko rozumianą niepełnosprawność. Użytkownik okularów na pewno nie jest postrzegany jako pacjent w tym kontekście. Raczej okulary są używane jako przedmioty piękne, podkreślające i chętnie noszone, podkreślające osobowość, aspiracje oraz status. I tutaj zastanawiać można się, bardzo często pojawia się takie pytanie, dlaczego aparaty słuchowe nigdy nie skorzystały w podobny sposób jakby z takiego przesunięcia, jeśli chodzi o domenę, w której odbywa się projektowanie, bo przecież nosimy
i korzystamy z słuchawek, które są przedmiotem pożądania. Białe słuchawki Apple albo bezprzewodowe słuchawki to jest coś, co też zaświadcza gdzieś tam o statusie, jest takim pożądanym przedmiotem, a tutaj wydaje się, że o ile noszenie okularów może być postrzegane jako coś pożądanego i sexy, to noszenie aparatu słuchowego nigdy nie stało się, jakby nigdy nie wpisane były w niego takie wrażenia. I tutaj autorzy książki Design Meets Disability zwracają uwagę na to, że akurat aparatom słuchowym udało się uzyskać niewidzialność jako protezie w ciągu XX wieku. To znaczy dzięki miniaturyzacji, dzięki silikonowi one dosłownie są przeźroczyste i tak małe, że jakby tutaj nie załapały się, że tak powiem, na te zmiany w wartościach, które wpisywane są w tą protezę. I tak już zmierzając ku końcowi, chciałabym też przyglądnąć się innym protezom, protezom kończyn, zastępującym amputowane kończyny. Tutaj na samym początku pojawiła się Victoria Modesta. A tutaj jeszcze taki mała uwaga dotycząca tego, że aparaty słuchowe bywają jednak faktycznie czynione pięknymi. To bardzo często odbywa się w kontekście zachęcania młodych użytkowników do korzystania z aparatów słuchowych, ale też w domenie czegoś, co nazywamy kulturą głuchych, gdzie jakby głuchota nie jest postrzegana jako brak, coś wstydliwego, ale też ten sprzęt, który służy do wzmacniania osób niesłyszących jest nawet w sposób taki domowy projektowany czy customizowany jako coś ładnego. No i tutaj chciałabym na chwilę skupić się na protezach, no właściwie na czymś, co można określić takim protetycznym glamour, który jeszcze do niedawna wydawał się jakby zupełnie nie mieścić w kanonie tego, co jakby jest dopuszczalne, jeśli chodzi o prezentację tego rodzaju protez w przestrzeni publicznej. Tutaj oczywiście czynię zastrzeżenie, że jakby te osoby, czy jakby te persony publiczne korzystające z tych nowych rozwiązań protetycznych, takich już właśnie nieanatomicznych albo eksperymentujące z tymi protezami, to jest oczywiście tylko pewien wycinek jakby wszystkich użytkowników tutaj tych strategii korzystania z protez, ukrywania ich bądź nie jest nadal bardzo wiele, ale jakby ciekawe jest to, że jednak w przestrzeni publicznej pojawiają się takie osoby jak właśnie Amy Malin, która jest sportsmenką, aktorką, modelką, fotomodelką, też osobą o wielu talentach, która podobnie jak Victoria Modesta w dużej mierze właśnie tą publiczną swoją obecność opiera na czymś, co do tej pory było wstydliwie ukrywane, czyli na tym, że jest po amputacji. Ona jakby takim modelowym hasłem, poprzez które o sobie opowiada, mówi, że ma 12 par nóg i faktycznie projektowanie dla niej protez stało się formą jakby sportu, jakby takiej konkurencji wśród projektantów. Tutaj po lewej stronie widzą Państwo protezy zaprojektowane dla niej na wybieg. Do pokazu Aleksandra McQueena, drewniane, tak bardzo bogato rzeźbione. Ona również porusza się na szklanych protezach z wielkim trudem. Ma protezy, które nazywa protezami gepardzimi, które służą jej jako sportsmence. One są zupełnie nieanatomiczne z włókna szklanego, ale również ma nogi, które nazywa Barbie legs, które są wprawdzie mimetyczne. One naśladują prawdziwą stopę, nawet mają pomalowane na czerwono paznokcie, są na bardzo wysokiej szpilce, ale jednocześnie są nieanatomicznie długie, co jej daje dosyć dużą, jak twierdzi, przewagę nad innymi modelkami, ponieważ ponoć znakomicie się na takiej długonogiej osobie, modelce prezentują ubrania. Więc ona jakby zmienia, podobnie jak Victoria Modesta, one zmieniają protezy tak jak zmienia się, nie wiem, szpilki, torebki, to jest do pewnego stopnia jakieś akcesorium, ale również one doskonale, obydwie te osoby doskonale mieszczą się w zachodnich kanonach kobiecego piękna, to znaczy one są bardzo atrakcyjne i można je uznać za osoby, które są sexy, a jednocześnie grają i prezentują i grają z takim modelem kulturowym kobiecości, jako takiej, one są wręcz hiperkobiece w tych swoich reprezentacjach, szczególnie kiedy
Amy nosi te bardzo długie protezy, na których ledwo się trzyma, w pionie ledwo chodzi. To jest taka krucha smukłość, taka kobiecość oparta właśnie na takiej jakby ogromnej kruchości i smukłości dosłownie. I jeszcze jeden przykład, tym razem dotyczący męskich ciał. To jest bardzo ciekawy projekt realizowany przez fotografa Michaela Stokesa od 2014 roku. To jest seria zdjęć weteranów po amputacjach. Oni na tych zdjęciach pojawiają się i z protezami, i bez protez. To są takie dwie serie: Zawsze lojalni z 2014 roku i Invictus, czyli Niezwyciężeni z 2016. I to w zasadzie, z czym tutaj mamy do czynienia, to tak jak w przypadku protezowanych kobiet mamy do czynienia z taką hiperkobiecością, tak tutaj te postaci, to w jaki sposób one są zaprezentowane w taki patetyczny sposób, nie tylko przez tytuły tych kolekcji, w których się pojawiają, ale przez takie środki czysto już jakby wizualne, poprzez które się ich prezentuje. W takich głębokich światłocieniach. Oni są naoliwieni, upozowani w taki sposób, że ta ich muskulatura ponadprzeciętna jest wyeksponowana. Troszeczkę przeważnie uchwyceni są od dołu, więc to są takie heroiczne pozy heroicznych, bohaterskich postaci. To jest też taka konwencja wizualna, którą kojarzymy z fotografii modowej, z fotografii erotycznej gdzieś. No, w podobny sposób prezentuje się, próbuje się sprzedawać, nie wiem, na przykład bieliznę. To są te zdjęcia, które się na okładkach magazynów pojawiają. I to, że ci mężczyźni nie mają kończyn, czy mają protezy, to jest gdzieś tam rzecz, którą się dopiero po chwili zauważa. To znaczy to, co przykuwa uwagę, to ta ich właśnie hipermęskość i taka hipersprawność, co gdzieś tam w interesujący sposób jakby zmienia też znaczenie samej protezy, która zaczyna być przedstawiana jako instrument, który jest w stanie pozwolić tym mężczyznom godzinami pracować najprawdopodobniej na siłowni i pracować generować właśnie tą postać, którą tutaj prezentują, taką niemalże super bohaterską. Żeby jednak nie było tak całkiem wyłącznie różowo i optymistycznie, trzeba sobie też powiedzieć, że właśnie te nowe protezy, one w dużej mierze czynią użytkowników osoby po amputacjach, ale to dotyczy na przykład również zaimplantowanych osób głuchych, do pewnego stopnia zakładnikami tych technologii, z którymi mają do czynienia. To jest takie zespolenie inżynierii i medycyny, które sprawia, że protezy stają się tak zaawansowane. Tutaj w języku angielskim używa się takiego określenia over-engineered. One są zbyt skomplikowane, jakby do granicy jakby sensowności, że stają się praktycznie zupełnie niedostępne poza takim państwowo-refundacyjno-medycznym systemem, w który wciągnięci zostają użytkownicy tych protez. Taka amerykańska aktywistka, raperka Kaylin Hefferman rapuje: mój wypasiony wózek kosztuje tyle, co twój sportowy samochód, jakbym nie miała dość innych problemów. Protezy stały się luksusowe w zupełnie inny sposób niż trąbki były luksusowe w XIX wieku. Jakby tutaj w tym kontekście znaczenia nabiera jakby nie tylko projektowanie tych protez, ale również jakby strategie ich finansowania i dystrybucji, tak na dobrą sprawę, bo one tylko jakby pogłębiają jakby nierówności i nierówny dostęp do technologii medycznych, zarówno w skali globalnej, jak i w skali poszczególnych krajów. Jakby tutaj też takim interesującym wątkiem, który warto przywołać, jest również to, że to są proste rzeczy. Ze względu jakby na swoje skomplikowanie część tych protez staje się nieużyteczna dla dużej części ich potencjalnych użytkowników. I to jest przykład aparatów słuchowych, które w drugiej połowie XX wieku stały się tak maciupeńkie, że duża część osób, dla których one są produkowane, czyli seniorów, nie była w stanie z nich korzystać, bo nie wiem, na przykład trzęsą im się ręce albo mają jakieś takie problemy kognitywne, które nie pozwalają im obsługiwać tak małych obiektów, co doprowadziło do bardzo interesującej sytuacji, w której brytyjski system opieki zdrowotnej w latach 70. uruchomił produkcję XIX-wiecznych trąbek słuchowych, które Państwo tutaj widzieli, żeby dostarczać je tym głuchym seniorom, którzy nie radzili sobie z obsługą właśnie tych maluteńkich, elektrycznych, później elektronicznych aparatów słuchowych.
I tak tutaj właściwie jeszcze dwa takie tematy zostały, które chciałam pokrótce opisać. Pierwszy to rzecz, obiekt, który jednoznacznie kojarzy się z niepełnosprawnością, który stał się symbolem zarówno dostępu, to jest dosyć paradoksalne, że stał się symbolem zarówno dostępu równego, jak i niepełnosprawności jako takiej, czyli wózek inwalidzki. To jest bardzo ciekawy przykład technologii, która też przemieściła się w przeciągu ostatnich 100 lat, ale nie ze sfery medycznej do sfery jakby codzienności, czyli tak szeroko rozumianej poza medycyną, tylko dokładnie w odwrotnym kierunku. Ponieważ wózki, to co dzisiaj nazywamy wózkiem inwalidzkim, zaczynało, jeśli można tak to określić, w miejscowości Bath w Wielkiej Brytanii. Jest do tej pory miejscowość, która ma taki bardzo kurortowy, ekskluzywny charakter. Tam przybywano, żeby dochodzić do siebie po jakichś trudnych doświadczeniach, po chorobie. I tam Bath wyspecjalizowało się w produkcji tego, co tutaj Państwo widzą za mną, czyli wózków takich jednoosobowych, popychanych przez osoby, które pobierały za to opłaty. I one nie były przeznaczone dla osób, które nie były w stanie chodzić. One były przeznaczone dla kuracjantów, których stać było na to, żeby być wożonym po mieście, żeby zapłacić komuś, kto będzie ten wózek właśnie popychał i go powoził. Więc te wózki, one były w dużej mierze sprzężone, jakby ich wartości, jakie były w nich wpisane, to jakby na pewno nie była niepełnosprawność i jakby niemobilność, ale raczej rekonwalescencja, przebywanie w sanatorium. Natomiast w połowie XIX wieku te wózki zaczęły być używane również poza tą przestrzenią sanatoryjną. Na przykład podczas wystawy światowej w Londynie w 1851 roku w specjalnie na tą potrzebę zbudowanym pałacu kryształowym, który był ogromną powierzchnią, również można było sobie wynająć taki wózek, jeśli na przykład ze względu na otyłość zbyt szybko człowiek się męczył albo po prostu nie chciał chodzić, męcząc się po tak dużym terenie. I wózek jakby w owym okresie pod koniec XIX wieku zaczął być utożsamiany z taką gnuśnością i jakby tymi problemami generowanymi przez styl życia klas wyższych, z lenistwem, z jakąś taką niezaradnością. W tym zakresie również. I to zmieniło się dopiero w gruncie rzeczy po I wojnie światowej, kiedy właśnie pojawiła się bardzo duża liczba młodych, silnych osób, silnych mężczyzn, którzy wymagaliby, żeby się nimi zajmować ze względu na to, że oni, nie wiem, albo byli sparaliżowani, albo właśnie byli po amputacjach. I tutaj nagle ten wózek inwalidzki przerobiony na rzecz lżejszą, tańszą i łatwiej dostępną. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj zupełnie się zmienił projekt tego wózka. Pojawiają się te duże kółka, które sprawiają, że ktoś, kto korzysta z tego wózka, jest w stanie sam sobie nadać napęd, że tak powiem. I to jakby te wózki z takiej przestrzeni prestiżowej konsumpcji na pokaz trochę stały się sprzętem medycznym, który ordynowany był właśnie weteranom wojennym w szpitalach. I jakby coraz więcej tych wózków było w przestrzeni publicznej, ona musiała być, zaczęto ją dostosowywać do potrzeb osób korzystających z wózków. Nawiasem mówiąc, pierwszym dostępnym miastem było właśnie Bath, gdzie tych wózków było szczególnie dużo. I w toku XX wieku jakby coraz większe było zapotrzebowanie, ze względu na coraz większą obecność osób korzystających z tego sprzętu, na miejsca, które jakby były dostępne dla użytkowników wózków, ale trzeba było też im jakoś zasygnalizować, że mają osobne wejście, z którego mogą korzystać. I pojawiło się zapotrzebowanie na znak, który będzie wskazywał na to, że mamy do czynienia z przestrzenią, która jest dostępna. Pierwszy taki znak pojawił się w roku 65 i to były po prostu przekreślone schody, które nie za bardzo się przyjęły. Natomiast w drugiej połowie lat 60. zaczęto pracować z różnym designem wokół figury wózka jako takiego. I w zasadzie to, co dzisiaj znamy jako symbol niepełnosprawności, to jest to, co Państwo widzą tutaj, ten czarny znak. On powstał w czasie szkoły letniej. To była tam skandynawska szkoła designu. W 1968 roku jedna ze studentek wygenerowała, jakby zaproponowała właśnie taki symbol, który był właśnie takim bardzo uproszczonym rysunkiem
wózka inwalidzkiego i on bez jej wiedzy i z pewnym sprzeciwem został rok później zaanektowany przez taką wielką konferencję międzynarodową związaną z rehabilitacją, International Rehabilitation. Ten symbol został przejęty, ale uznano, że sam wózek to jest zbyt abstrakcyjny symbol i po prostu dodano do niego kropkę, czyniąc z wózka inwalidzkiego osobę na wózku inwalidzkim jako reprezentację z jednej strony dostępności, a z drugiej strony niepełnosprawności jako takiej. I to logo ze względu na ogromną ekspozycję, to była bardzo ważna konferencja, tam byli wszyscy, którzy tą niepełnosprawnością się, technologiami asystującymi się zajmowali. Ono dosyć szybko się upowszechniło i bardzo długo jak gdyby nie kwestionowano tego znaku do momentu, kiedy osoby z niepełnosprawnościami zaczęły się dopytywać, a dlaczego to jest osoba na wózku inwalidzkim, dlaczego ona w taki pasywny sposób siedzi na przykład. I w 2009 roku grupa aktywistów zaczęła w taki partyzancki sposób zastępować w przestrzeni publicznej to rozpoznane logo wózka z taką osobą spoczywającą na tym wózku, takim nowym logiem, które być może Państwo widzą od czasu do czasu w przestrzeni publicznej, bo ono jakby coraz bardziej się przyjmuje, z osobą wychyloną do przodu i z odchyloną ręką w taki sposób, że widać, że ona sama sobie nadaje i pęd, i kierunek, w którym zmierza. Coraz częściej pojawiają się również nie wiem, i takie projekty, i takie też pytania, dlaczego to mężczyzna siedzi na tym wózku. Zaczyna się dodawać kokardki albo kucyki do tego loga, żeby jakby wskazać na to, że osoba korzystająca z wózka jest nie tylko osobą niepełnosprawną, ale też ma płeć chociażby. I tutaj kilka przykładów. Ja kilka lat temu zaczęłam zbierać loga wózków, czy właśnie takich sygnałów, ikon wskazujących na dostępność. Najczęściej one się znajdują na toaletach, więc bardzo często stamtąd te zdjęcia pochodzą. Są już mi przysyłane przez znajomych, ta kolekcja się cały czas rozrasta, ale widać jak na wiele sposobów ten sprzęt i jakby tą sytuację niepełnosprawności można pokazać. I już obiecuję zupełnie ostatnia rzecz, o której tak tylko chciałam ją zamarkować. To jest sytuacja, w której ludzie odrzucają protezy. Ludzie z niepełnosprawnościami nie chcą z nich korzystać nie tylko dlatego, że są źle zaprojektowane, albo dlatego, że wstydzą się tej niepełnosprawności i nie chcą jej ujawniać swoją protezą. Ale najczęściej to się zdarza w przypadku osób niesłyszących. Myślę, że to też może być Państwa doświadczenie, że na przykład seniorzy odmawiają korzystania z aparatów słuchowych nie dlatego, że nie chcą z nami rozmawiać, nie chcą nas słyszeć, ale bardzo często dlatego, że te aparaty w ogóle im nie pomagają, na przykład wzmacniają nie te dźwięki, co trzeba, albo sprawiają, że ten kontakt jest jeszcze bardziej utrudniony niż kiedy tego aparatu nie mają. Ale chciałam Państwu powiedzieć o dwóch takich sytuacjach, w których odrzucenie protezy jest takim bardzo silnym gestem i performancem, który rozgrywa się w przestrzeni publicznej. I dwa takie przykłady to jest wydarzenie, które przeszło do historii studiów nad niepełnosprawnością pod nazwą Capital Crawl, czyli kapitolskie pełzanie. Ono miało miejsce w 1990 roku, to był dokładnie marzec i ono miało miejsce a właściwie w trakcie obrad Kongresu Amerykańskiego dotyczących przyjęcia ustawy regulującej zobowiązania nadawców, ale też w ogóle podmiotów publicznych i prywatnych związanych z dostępnością. I tutaj zorganizowane społeczności czy jakieś grupy aktywistów z niepełnosprawnościami próbowały wywierać presję na polityków. I jednym z takich bardzo mocnych gestów było zebranie się 12 marca pod schodami kapitolińskimi, odrzucenie protez, wózków, wszelkich takich technologii asystujących i te osoby właśnie bez tego wspomożenia technologicznego zaczęły dosłownie pełznąć, czołgać się po schodach Kapitolu.
Oczywiście przyciągając gigantyczną uwagę fotografów, to jest bardzo dobrze udokumentowane wydarzenie, które później miało ogromną ekspozycję w prasie, w mediach. Ono było o tyle interesujące, to jest znakomicie wybrana scena do takiego spektaklu w gruncie rzeczy, ponieważ ona w bardzo interesujący sposób zmienia symbol amerykańskiego prawodawstwa z tymi wszystkimi zasadami równości wszystkich wobec prawa, po prostu w barierę architektoniczną. Tutaj znakomicie pokazane jest to, że nie dla wszystkich to prawo jest równe. Jakby bardzo mocno podkreślono konieczność wprowadzenia tej ustawy, nad którą głosowano. A dodatkowo takim bardzo mocnym elementem transgresyjnym niezwykle było przedstawienie czy ukazanie ciał w takiej bardzo nienormatywnej motoryce. My jesteśmy dosyć mocno przyzwyczajeni do tego, że widzimy osoby na wózkach, poruszające się o kulach, mamy to gdzieś tam rozpoznane, ale kiedy ktoś zaczyna się poruszać w sposób, nie wiem, czołgając się, pełzając, to jest bardzo nieludzkie, nam się wydaje. To jest takie bardzo mocno stabilizowane. Więc jakby to był taki bardzo mocno taki wzmacniający element, gdzie tutaj nie odrzucano tych protez dlatego, że nie wiem, ktoś się wstydził tych kul, ale dlatego jakby to było wysiłkowe, to było mozolne, to pełzanie, ale jednocześnie było takim bardzo mocnym elementem pełnym determinacji walki o swoje prawa. Zupełnie inaczej protezy odrzuca Matt Fraser, bardzo ciekawa postać. Człowiek, orkiestra, aktor, raper, performer, bardzo wiele rzeczy on robi. To jest człowiek, który należy do pokolenia osób, które urodziły się w latach 50. i 60. Po tym, jak matkom, kobietom w ciąży przypisywano talidomid jako środek na mdłości poranne, okazało się, że ten lek bardzo mocno uszkadza płód i to jest całe pokolenie osób, które urodziły się ze zdeformowanymi kończynami. Sam Matt Fraser ma coś, co jest nazywane fokomelią, to znaczy bardzo mocno skrócone ręce i zdeformowane dłonie. Tutaj chciałam się skupić na jego takim performance'ie, który on nazwał Cryptis, czyli kaleki striptease. I to, co on robi w czasie takiego burleskowego striptizu, bo to ten performance jest, to on jakby korzystając z pełnej gamy jakby środków takich wizualnych i konwencji, które pojawiają się w burlesce i w stripteasie jako takim rozbiera się ze spodni, rozbiera się z butów, z marynarki i w pewnym momencie orientujemy się, że on ma protezy przyczepione do rąk, ale orientujemy się o tym, on tam tańczy, robi szpagaty, bardzo ekspresyjnie się na scenie zachowuje i te protezy się nam ujawniają przez to, że one są zawsze 2 kroki za nim. One są takim balastem, które temu ciału towarzyszy. On tam wprawia je ruch, kołysząc nimi, zarzuca je sobie na szyję, ale one są właśnie takie kłodowate w dużej mierze. I dopiero kiedy w takim geście striptizu właśnie rozbiera się z tych protez, odrzuca je, podobnie jak wcześniej odrzucił ubranie, ukazując właśnie w taki dumny sposób te swoje zdeformowane ręce, dopiero wtedy jakby to ciało jakby w pełni ożywa i okazuje się, że te ręce są bardziej sprawne i bardziej sprawcze niż te protezy, którymi do tej pory był obciążony. On jest w stanie sobie rozpiąć koszulę, wykonuje takie typowo burleskowe gesty, nie wiem, pociera sobie sutki palcami, liże te palce, co jest jakby takim stałym elementem jakby działań w ramach tej konwencji, jaką jest striptease, ale kiedy robi to osoba o takiej cielesności, to jakby tutaj mamy do czynienia z taką bardzo dużą afirmacją tego ciała, które jest, no trudno je nazwać nawet niepełnosprawnym, bo nie wiem, kto z nas byłby w stanie zrobić szpagat, który Matt Fraser wykonuje. To jest ciało, które jest hipersprawne w gruncie rzeczy i również seksualne i również budzące pożądanie. I na tym może skończę to wystąpienie i otworzę dyskusję. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, komentarze do tego, co powiedziałam, bardzo chętnie, myślę, porozmawiamy o tym. Mhm. Dziękuję.
Może ten jednak? Raz. Wydaje mi się, że gdybyśmy jeszcze rozpatrzyli jakieś wizje przyszłości odnośnie tego, jak będzie zmieniała się nasza cielesność, czyli w takim kontekście praktycznie cyberpunkowym, gdzie zastępowanie konkretnych elementów ludzkiego ciała jest traktowane nie jako proteza, nie jako coś, co ma kryć naszą niepełnosprawność, ale jako coś, co jest ulepszeniem ludzkiego ciała. Więc wtedy kontekst mógłby ulec absolutnej zmianie. Raczej nie musielibyśmy zastanawiać się już nad niepełnosprawnością, nad kwestią krycia jej, ponieważ to od razu przeszłoby do zupełnie innego świata, zupełnie innego kontekstu, w którym nasze ulepszenie jest cool, nasze ulepszenie świadczy o tym, że my w zasadzie wznosimy się ponad naturę i limity człowieka. Tak, to jest prawda i to jakby bardzo często jakby wygrywa się też w tym dyskursie związanym z takim futurystycznym, związanym z rozwojem protetyki. Jest też taka dosyć duża pokusa, żeby, to się zresztą dzieje w humanistyce, żeby postrzegać właśnie scyborgizowane ciała jako takie ciała przyszłości, takie ciała lepsze. I ten dyskurs faktycznie jest dosyć mocny, choć on też spotyka się z takim dosyć dużym oporem, gdzie osoby, które faktycznie mają protezy, odpowiadają, to wcale nie jest takie proste, to wcale nie jest takie oczywiste. Ta proteza, nie wiem, boli na przykład, albo sprawia problemy związane z, nie wiem, z zarządzaniem nią, albo z tym, że trzeba mieć na przykład dostęp do prądu, co czasem zapewne stanie się problemem. Trzeba ją serwisować, więc jak gdyby tutaj jakby z jednej strony faktycznie są takie wizje raczej rozszerzenia niż uzupełnienia braku i one są bardzo mocne, a z drugiej strony też trzeba pamiętać o jakby takiej jakby realności i tym, że na przykład osoba cyborgizowana, są takie osoby, użytkownicy implantów są de facto przecież cyborgami w pełnej, wypełniający definicję tego, czym jest cyborgiczność. Oni są bardzo mocno zależni od takich praktyk producenckich, tych, którzy ten sprzęt, oprogramowanie generują. Podporządkowani są również, no nie wiem, takim zagrożeniom, które my znamy z takiego sprzętu o wiele mniej zaawansowanego jak telefony komórkowe, które psują się akurat po 2 latach, bo są tak zaprojektowane, żeby wtedy przestać działać. Tutaj się pojawia pytanie, kto nam zagwarantuje, że nikt nie zaprojektuje takiej protezy właśnie w taki sposób, żeby trzeba było ją wymienić po 5 czy 10 latach, za co państwo będzie musiało zapłacić. Tutaj zawsze będzie zbyt na taki sprzęt. Ale dziękuję za tą uwagę. Tak. To tak jak z tymi okularami, które nie miały być zbyt ładne, żeby nie przyciągnąć ludzi. Tak. Mhm. To znaczy być może, jeżeli będzie się to faktycznie projektowało pod kątem udogodnienia, a nie z myślą o protezie, to jedno pociągnie drugie, tak? I technologia też na pewno będzie już lepiej dostosowana do potrzeb człowieka. Mhm. Niewątpliwie. Ja mam pytanie. To poproszę. Mam pytanie, bo zastanawiam się nad tym, czy w przypadku protez obowiązuje ta sama zasada, co na przykład w dostępności nowych technologii i wraz na przykład z postępem technologicznym, czy protezy stają się coraz bardziej dostępne i egalitarne? Mhm. To znaczy to, co na przykład 20 lat temu było jeszcze, powiedzmy, czymś bardzo prestiżowym, unikatowym, czy nie przeszło, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście do mainstreamu takiego użytkowników, właśnie taki protez? Tak, takie procesy mają miejsce. Najlepiej jest mi to znane na przykładzie implantów ślimakowych, które pojawiają się w Polsce. To jest troszeczkę inna historia, bo ze względu na różne polityczne też sytuacje implanty do nas przyszły tak 1,5 dekady później niż kiedy zostały przyjęte w Stanach Zjednoczonych, ale jakby wychodziły od takiej eksperymentalnej terapii, czy takiego eksperymentalnego protezowania osób niesłyszących, stając się w tym momencie standardową procedurą terapeutyczną w odniesieniu do niemowląt, na przykład, u których stwierdzi się niesłyszenie. Więc jakby tutaj mamy do czynienia z takim pełnym mainstreamem, tak na dobrą sprawę, który
Jakby to jest bardzo skomplikowane pytanie, tak na dobrą sprawę, bo kiedy przyjrzeć się temu, z jednej strony mamy mainstream, jeśli chodzi o implantowanie. To się dzieje jakby standardowa procedura medyczna, a z drugiej strony, jak na przykładzie Stanów Zjednoczonych to jest udokumentowane, okazuje się, że ludzie bardziej zamożni są implantowani. To jest terapia dla osób bogatszych, białych, które są 10 razy częściej implantowane niż Afroamerykanie. Więc jakby, którzy, jeśli mają takie jakby problemy ze słuchem, noszą aparaty słuchowe, czyli tą starszą technologię. Czyli jakby z jednej strony jest ten mainstream, a z drugiej strony jednak dostęp do tych nowszych technologii odbija pewną strukturę społeczną czy ekonomiczną. Pani dobrze pokazała nam protezy osób po amputacjach, które tradycyjnie, nie wiem, na polskiej wsi będą właśnie tymi klasycznymi właściwie już przeżytkiem, obsolet, takim odeszłym, bo ktoś nie ma dostępu bądź finansowego, bądź nawet wiedzy na temat tego, że są nowe materiały chociaż. Tak, to jest Mocno związane z stanem posiadania. To jest w ogóle dosyć interesujący wątek, kiedy przyjrzeć się temu, co się współcześnie dzieje w protetyce, na przykład bardzo, tak a propos tych protez czy technologii związanych z niepełnosprawnością, z mobilnością, bardzo jakby dużo inwestuje się w egzoszkielety na przykład. Bardzo zaawansowane prace, bardzo kosztowne na ten temat się prowadzi, gdzie można się zastanawiać, o jaki rodzaj pomocy osobom z niepełnosprawnościami chodzi, bo doskonale w bardzo wielu przypadkach, jeśli chodzi o mobilność, pomaga po prostu wózek inwalidzki, lekki, który można włożyć do samochodu, z którym można podróżować. To jest narzędzie emancypacji dla bardzo wielu użytkowników. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego pracuje się w miejsce na przykład budowania ramp albo generowania przestrzeni, która będzie przyjazna dla użytkowników wózków inwalidzkich, buduje się czy inwestuje się gigantyczne środki w egzoszkielety, które właśnie one jakby mamią taką wizją samodzielnej mobilności, bo generalnie o to chodzi, żeby można było samemu chodzić, podczas gdy tak naprawdę to nie chodzi o samodzielną mobilność, tylko o chodzenie po prostu, o normalny sposób przemieszczania się. Nie jeżdżenie na wózku, tylko chodzenie. Toyota na przykład pracuje nad wózkiem, który będzie wchodził po schodach. Nie łatwiej byłoby zbudować rampę, łatwiej byłoby, więcej użytkowników by z takiego sprzętu skorzystało. Więc jakby tutaj mamy do czynienia z jakimś takim założeniem, że jeśli wygeneruje się nawet jakąś bardzo kosztowną technologię, to na pewno znajdzie się na niego nabywca, bo państwa działają w ten sposób, że refundują w bardzo wielu przypadkach tego typu terapie. Tak. Mhm. No to zaraz ci prześlę mikrofon, bo ja też mam refleksję dotyczącą ostatniego tematu. Wspomniała Pani właśnie o implantach ślimakowych i tak się składa, że niedawno byłem na takim, nie wiem jak to nazwać, gali musicalu, który właśnie określał cały spektakl dotyczący akceptacji tego. Było przedstawienie, brały udział dzieci, również takie, które miały problemy z tymi, które przeszły zabieg w kajetanach. Wszystko to było właśnie w ramach tej promocji. No ale tak samo właśnie kwestia była o akceptacji, żeby ten temat stał się publiczny, powszechny i zrozumiały. I kwestie takie, że rodzicom, które się trafia dziecko, które ma problem ze słuchem, nie jest żaden problem, nie ma żadnej bariery, żeby mogły mieć tę operację. I to z jednej strony. A z drugiej strony, jeżeli już mówimy o akceptacji, no to tak samo aspekt wyróżnienia, żeby to nie było właśnie super fikuśne, żeby to nie była moda i robienie przedstawienia, ale też, żeby móc się pozytywnie wyróżnić na zasadzie praktyczności. I moje pytanie jest takie, jak to uczynić właśnie ten aspekt niepełnosprawności i protez, różnego rodzaju implantów jak najbardziej atrakcyjny, ale nie przekraczający tej granicy zdrowego rozsądku, żeby uczynić go tematem, który jest modny, ale nie abstrakcyjnym. Nie, trudne to jest pytanie bardzo. Wydaje mi się, że jakby trochę kluczem do tego jest to, co Państwu pokazywałam. Te postaci, one się mogą wydawać właśnie jakieś
ekstrawaganckie, bo to są modelki, albo to są właśnie jacyś tacy aż nienormalnie wyglądający mężczyźni, właśnie gdzieś tam kroczący po plaży. Ani kobiety tak nie wyglądają, ani mężczyźni tak nie wyglądają, jak te postaci, które zobaczyliśmy, ale to jest jakiś rodzaj bardzo pozytywnej ekspozycji tego rodzaju sprzężenia człowieka ze sprzętem, mam wrażenie. Wydaje mi się, że jakby tym, co generuje problem w takim szerszym społecznym kontekście, jest w gruncie rzeczy nadal izolacja osób, które mają niepełnosprawności, że jakby stosunkowo rzadko mamy do czynienia z osobami, które nie słyszą, mają implanty, nie wiem, są po amputacjach czy korzystają z wózka inwalidzkiego. Pewnie gdybyśmy, nie wiem, wcześniej na etapie naszego życia, nie wiem, w dzieciństwie na przykład spotykali dużo takich osób, to nie byłoby dla nas, nie wiem, ekstrawaganckie, że ktoś ma jakieś bioniczne protezy z włókna szklanego na przykład. Byłoby to bardziej akceptowalne. Nie wiem, wydaje mi się, że jednak cenna jest ta uwaga, że kultura popularna z jednej strony, nie wiem, w takich figurach jak Furioza na przykład z Mad Maxa, ona bardzo mocno jakby eksponuje w pozytywnym kontekście uprotezowione ciało, a z drugiej strony czyni z niego ciało gdzieś tam nieludzkie, takie hipermocne na przykład. Mhm. Tylko do tego, żeby nam znowu nie... Poruszyła Pani kontekst tego, skąd się bierze w ogóle działanie, bo my patrzymy tak humanistycznie, pomagamy osobom niepełnosprawnym. Zwróciła Pani uwagę, że aparaty pojawiły się po wojnie, protezy pojawiły się po wojnie. To jest coś, co jest użyte dla działań, które nie są związane z humanizmem jako takim, tylko po prostu jest to zapłata za wierną służbę. Tak jak Pani zresztą to też powiedziała, że to było, nie możemy ich zostawić, więc te działania wychodzą tak naprawdę z pewnego biznesu, ale rozszerzają się przez to, że na przykład materiały stają się bardziej dostępne. Więc tutaj trzeba patrzeć na to, że u podłoża wcale nie musi być na początku ta troska o drugiego człowieka, tylko... Z jednej strony tak, a z drugiej myślę, że to nie jest do końca takie proste i jakby to jest bardziej zniuansowany problem, bo jednak trudną decyzją jest na przykład zaprzestać korzystania z implanta ślimakowego, który kosztuje pewnie w okolicach, nie wiem, 140 000, bo taka jest pewnie mniej więcej kwota wszczepienia takiego sprzętu. Bo jednak społeczeństwo mi za to zapłaciło. Nie zapłaciłam za taki implant sama. Czy mogę zrezygnować z jego korzystania? Jakby w momencie, kiedy komuś dajemy taki dar, jak proteza bardzo droga, na którą tej osoby nie byłoby stać, czy ja mogę sobie pozwolić na luksus tego, żeby powiedzieć nie, ja wolę nie słyszeć, albo ja wolę nie chodzić. No i jednak jest takie zobowiązanie, i oczekiwanie od osób z niepełnosprawnościami, że one nie dość, że przyjmą, to jeszcze będą wdzięczne za to, co im się proponuje. Jest to jednak pewna forma opresji i takiego przymuszenia, do jakby funkcjonowania, czy do spełniania tych oczekiwań związanych z normalnym, normatywnym ciałem. To ja chciałem trochę nawiązać do tego, co Pani powiedziała wcześniej, a propos samych egzoszkieletów też, o których Pani mówiła, bo na przykład one są też bardzo mocno teraz przez całą Toyotę rozwijane w kontekście samej Japonii, gdzie starzeje się społeczeństwo i są rozwijane dlatego, żeby starzy ludzie mogli nadal wykonywać pracę nawet fizyczną, bardziej ciężką, mimo swojego starego wieku, bo społeczeństwo im się starzeje bardzo mocno i nie są w stanie nadążyć troszkę z dzietnością, więc coraz więcej, coraz starszych ludzi musi pracować tam. Ale jeszcze drugi wątek chciałem nawiązać, pociągnąć a propos odrzucania właśnie protez, akurat tutaj aparatów słuchowych, przez starszych ludzi, ponieważ zetknąłem się też z taką opinią, że oni nie chcą ich nosić, nie dlatego, że są nieefektywne, tylko dlatego, że pokazują, że są po prostu niepełnosprawni. To jest głównie problem starszych ludzi. Przynajmniej tak ja słyszałem i teraz chciałbym się dowiedzieć, czy faktycznie jest tak, że ludzie odrzucają, szczególnie starsi dzisiaj, protezy czy różne narzędzia, które są stworzone dla niepełnosprawnych, jak na przykład obieraczki do warzyw, które były, dobrze, bądź co bądź, na ile jest to właśnie, że odrzucają to ze wstydu, bo widać, że to jest dla osób z niepełnosprawną nawet jeszcze dziś.
Mhm. Odnosząc się do tego pierwszego wątku, który pan poruszył, to jest bardzo interesująca kwestia. Miałam przyjemność w tym roku na konferencji spotkać się z osobą, która w Korei prowadzi badania etnograficzne wśród pacjentów, którzy testują takie egzoszkielety w takich warunkach laboratoryjnych jeszcze. I ona zwraca uwagę na bardzo ciekawe rzeczy. Ci ludzie w ogóle nie mają żadnych złudzeń co do tego, że ta technologia będzie w jakiś sposób im pomocna, czy da im jakąś niezależność. Oni podkreślają to, że żeby korzystać z takiego egzoszkieletu, potrzebnych jest co najmniej 3 osoby, asysty. One na tym poziomie, w tym momencie i pewnie przez jeszcze długi czas nie będą dawały takiej niezależności, jaką obiecują. Bo na przykład ta badaczka, która omawiała egzoszkielety, pokazywała na przykład takie foldery reklamowe, gdzie starsza właśnie osoba w egzoszkielecie z plecakiem chodzi po górach. A jak przyszło co do czego, okazuje się, że te osoby nie są w stanie kubka z herbatą przenieść z miejsca na miejsce, bo tak jakby nieefektywny jest to sposób przemieszczania się. Tak nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o tą normatywność chodzenia, a nie jeżdżenia, badano również kanadyjskich weteranów, tam po kilku latach prowadzono z nimi wywiady i oni opowiadali o tym, że jak byli rehabilitowani po wojnie, oni nie chodzili, byli rehabilitowani do tego, by chodzić, ale dawano im również wózki inwalidzkie, to oni mówili, że bez sensu zupełnie były w wielu przypadkach wysiłki całej tej kadry medycznej, żeby ich przymusić do tego, żeby jakoś ich spionizować, bo oni znakomicie radzili sobie na wózkach inwalidzkich. Grali w kosza, wygłupiali się, ścigali, a nie byli w stanie przejść kilku metrów do tego stopnia, że kiedy oni się źle zachowywali, jakoś, nie wiem, pili albo dokuczali pielęgniarkom, to mi zabierano wózki inwalidzkie za karę, żeby ich unieruchomić. Więc jak gdyby tutaj to jest dosyć interesujący wątek faktycznie. A jeśli chodzi o to odrzucanie protez słuchu, wydaje mi się, nie dysponuję tutaj żadnymi badaniami, więc nie jestem w stanie się tutaj tym podeprzeć. Wydaje mi się, że w bardzo wielu przypadkach starsze osoby niesłyszące, byłabym skłonna raczej to odrzucanie aparatów słuchowych przypisać temu, że one są nieefektywne, bo to są ludzie, założę się, że Państwo to znają z własnego, więc jakby oni robią bardzo dużo, żeby słyszeć. Ale ta technologia bardzo często jest tak niewydajna, że ona przeszkadza właśnie w tych kontaktach, bo one piszczą na przykład te aparaty, albo nie wiem, sprawia, że w ogóle nie słychać osoby mówiącej, ale znakomicie słychać, jak odkłada filiżankę na spodek. To jest jakby też trudna sytuacja, bo my na przykład złościmy się na te osoby. Przecież masz aparat słuchowy, czemu z niego nie korzystasz? Na pewno łatwiej byłoby nam porozmawiać. Ale jest inna grupa, która programowo odrzuca te protezy słuchu i to są osoby, które, wspomniałam o tej społeczności osób głuchych kulturowo, które postrzegają się jako mniejszość językowa. Oni posługują się językiem migowym, deklarują się jako przedstawiciele mniejszości kulturowej, językowej. Oni zakładają, że oni nie potrzebują żadnych terapii. Oni są zdrowi, nie biorą na przykład udziału w paraolimpiadach, bo oni nie są niepełnosprawni. Więc jakby tutaj w tym kontekście pojawia się takie właśnie polityczno-tożsamościowo warunkowane niekorzystanie z takiej technologii asystującej czy terapeutycznej, powiedzmy sobie. Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz nawiązać a propos tego pionizowania w takim razie weteranów. Czy to jest tak, że jeżeli mamy możliwość teraz jakby wypionizować ich i społeczeństwo widzi, że no może nie będziemy musieli budować ramp, to po prostu może próbujemy na siłę wepchnąć ich w tą ramę, żeby zaczęli z powrotem chodzić, żebyśmy nie musieli podejmować starań do dostosowywania przestrzeni miejskiej pod tą specjalną grupę osób? To na pewno jest kwestia, która się pojawia. Inna jest też rzecz, że my mamy bardzo specyficzne wartości, przypisujemy wózkowi inwalidzkiemu. To widać w języku, ktoś jest skazany na wózek inwalidzki. Większość osób, która korzysta z wózków inwalidzkich, mam wrażenie, oni nie są na niego skazani. To jest narzędzie, dzięki któremu oni są w stanie funkcjonować. W ogóle on jest właśnie taki bardzo emancypacyjny. Dla tych weteranów taki był w tych ich relacjach. Ale faktycznie, jeśli chodzi o dostosowywanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie wiem, budowanie ramp, tutaj bardzo często zwraca się uwagę na taką
takie projektowanie, które nazywane jest takim passive-aggressive. O, dobrze, zrobimy wam tą rampę, ale ta rampa nigdzie nie będzie prowadzić. Ona musi być, bo zgodnie z prawem musi być dostosowany budynek. To jest rzecz, zlitowałam się nad spółdzielnią mieszkaniową, w której mieszka moja mama i nie zaprezentowałam Państwu zdjęcia. W ostatnich tygodniach do bloku, w którym mieszka moja mama, zbudowana do schodów została rampa, a kilka dni później pojawiła się informacja, że spółdzielnia zabrania przewozić po tej rampie osób na wózkach. Rampa służy tylko i wyłącznie do transportowania wózków i jak się tej rampie przyjrzeć, to ona faktycznie wygląda tak, że ona dużego ciężaru nie utrzyma. To jest atrapa tak na dobrą sprawę, która wymaga właśnie, nie wiem, zdjęcia osoby z niepełnosprawnością przed wejściem na nią. Jakby to jest problem z tym, że jakby jesteśmy prawem zobowiązani do tego, żeby dostępność zapewnić i to jest właśnie takie jakby po najmniejszej linii oporu. Jest jakaś spadzista forma, po której można wózek pusty wprowadzić. Ja się chciałam odnieść bo to mnie zainteresowało, do tego odrzucania protez. Ja nie mówię, że to jest możliwe przy wszystkich niepełnosprawnościach, ale przy takich, które pozwalają funkcjonować. Na przykład tutaj ten Matt Fraser, prawda? On ma krótsze ręce, ale on może funkcjonować w społeczeństwie i pokazuje, że tak naprawdę on jest sprawniejszy, bo do tego nawiązuje głównie, jest sprawniejszy bez protez niż z protezami. Albo te osoby głuche mówią, że my jesteśmy tylko jakąś tam mniejszością. Jeszcze bardzo fajnie to moim zdaniem obudowują tam mniejszość językowa. Super. Jest taki trend, który się nazywa ciałopozytywność. Ten trend zaczęło się od osób bardziej, nie chcę powiedzieć otyłych, no ale powiedzmy, że ponadnormatywnych, jeżeli chodzi o wagę. Do tego teraz dochodzi bielactwo. Zastanawiam się, czy to nie może być jakiś trend, w który te osoby z niepełnosprawnościami, znaczy, czy ten trend może się po prostu rozszerzyć o te niepełnosprawności wychodzące poza otyłość, czy poza bielactwo, czy poza inne takie zjawiska, które się już ugruntowały w tej ciałopozytywności i czy pani już na przykład zauważa wchodzenie w ten trend osób z niepełnosprawnościami? Nie pamiętam nazwiska tej modelki, ale jest modelka chyba dosyć taką ładną karierę tocząca, że tak powiem, która właśnie chora jest na bielactwo. Tak, właśnie ja do niej nawiązuję głównie, tak. Więc jakby wydaje mi się, że to jest taki proces, który już faktycznie ma miejsce. Bardzo często, kiedy mówi się o właśnie takim emancypacyjnym trybie i w zakresie projektowania protez i wolności do tego, żeby z tych protez nie korzystać i tak szeroko rozumianych studiów nad niepełnosprawnością, jakby bardzo często pojawiającym się wątkiem jest to, że one są ugruntowane na bardzo specyficznym rodzaju niepełnosprawności i to wynika z tego, jak wyglądał ruch osób z niepełnosprawnościami i w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, gdzie jakby te ruchy społeczne się rodziły i to były ruchy białych mężczyzn na wózkach inwalidzkich, tak de facto. I to bardzo mocno sprecyzowało, czy jakby zdefiniowało to, jak się myśli o niepełnosprawności i jak się niepełnosprawność reprezentuje też no właśnie w takiej przestrzeni publicznej. I tak prawdę mówiąc, jakby tego, czego mi brakuje w dyskusji o niepełnosprawności i jakby o tym włączaniu różnych ciał, to jest tak naprawdę niepełnosprawność intelektualna, bo to jest jakby taki rodzaj niepełnosprawności, który w tych dyskusjach się nie pojawia. Ja też o nim dzisiaj nie mówiłam. On bywa też uprotezowiony, tak na dobrą sprawę, i w bardzo ciekawy sposób i bardzo jakby przemocowy też w gruncie rzeczy, gdzie na przykład smartfon bywa uznany za technologię asystującą dla osoby z niepełnosprawnością, ponieważ ona sobie tam może sprawdzić, co ma kupić, jakie zakupy, czy odtworzyć. Ja też mogę zrobić dokładnie to samo i dokładnie do tego smartfonu używam i nikt mi nie wmawia, że jestem niepełnosprawna, że w taki sposób z tej technologii korzystam. Ale wydaje mi się, że nie wiem, chociażby to, co robi Teatr 21, też jest jakąś taką formą włączania innych form, już nawet nie cielesności, ale człowieczeństwa tak szeroko rozumianego, w jakby taki, nie wiem, bardziej główny nurt tego, co rozumiemy przez jakby dopuszczalną
aktywność i twórczą i w ogóle bycie w tej przestrzeni społecznej. I wydaje mi się, że to się dzieje, chociaż myślę, że musi być wspomagane gdzieś tam przez dobrą ekspozycję na przykład w mediach chociażby. To, że my mniej więcej rozpoznajemy, czym jest kultura głuchych, jest to, że w pewnym momencie media bardzo mocno zainteresowały się tym egzotycznym konceptem, jakim jest głucha etniczność na przykład, czy jakby specyfika językowa tej społeczności. My od kilku lat dosyć regularnie o kulturze głuchych słyszymy, nie wiem, widzimy język migowy, też coraz więcej wydarzeń, nie tylko związanych z niepełnosprawnością jest tłumaczonych, więc wydaje mi się, że to jest proces, który się odbywa powolutku, pewnie wolniej niż byśmy chcieli. Ja też mam takie pytanie, przyszło mi do głowy. Jak protesty niepełnosprawnych w Sejmie wpłynęły na ich odbieranie przez społeczeństwo? Nie wiem, mam wrażenie, że ja funkcjonuję w takim bąblu informacyjnym, ze względu też na to, czym się zajmuję i jak jestem społecznie usieciowiona, że odpowiedziałabym, że rewelacyjnie wpłynęły. że to była bardzo mocna i ekspozycja w przestrzeni medialnej, która, nie wiem, w gazetach o tym pisano, w telewizji się pojawiały takie relacje. Te protesty zyskały reprezentację chociażby w działaniach Teatru 21, w spektaklu Rewolucja, której nie było. To jest rzecz, o której się mówiło właśnie w tych moich sieciach, w których ja się poruszam, społecznych. Więc jakby w tym moim bąblu informacyjnym to miało wpływ, a poza tym, że one doprowadziły do pewnych de facto zmian legislacyjnych przecież. Nie takich, o jakie wnioskowano, jakie walczono i które są w tym momencie bardzo mocno zagrożone, ale jednak jakaś zmiana nastąpiła. Dla mnie interesujące jest to, jest takie znakomite zdjęcie z tego protestu, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Tych zdjęć było wiele, bo ten protest był obfotografowywany nie tylko przez fotografów, ale też, nie wiem, ze smartfonów, w których jest tak na dobrą sprawę taka jakby na prędce zorganizowana coś na kształt konferencji prasowej, gdzie są, zdaje się, 3 matki i 3 osoby siedzące na wózkach i grupa reporterów z mikrofonami i te mikrofony są wycelowane do ust matek, a nie do ust tych osób, które siedzą na wózkach, więc jak gdyby dużo jest jeszcze do zrobienia w zakresie tego, jakby kto jest sprawczy i kto jest podmiotem w tego typu aktywnościach publicznych, czy rozgrywających się w przestrzeni publicznej. Też powiem, że będziemy pokazywać ten spektakl tutaj w Zachęcie 23 stycznia, 21. I myśmy badali, jakby, bo otrzymaliśmy archiwum protestu od matek protestujących, przepraszam, że mówię, i przetworzyliśmy to. Jakby pierwsza część spektaklu cała bazuje na tym materiale, który otrzymaliśmy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co znaleźliśmy w internecie, bo ten materiał też nam posłużył, to znaczy dostaliśmy transparenty, kartki pocztowe i to, co ludzie pisali, a jeszcze jednym źródłem było to, co ludzie pisali w internecie. No i tam tak naprawdę no to są jakieś masakryczne teksty. To znaczy jeden z naszych bohaterów w naszym spektaklu mówi faktycznie ten materiał, który został przez nas spisany i potem jeszcze przeszedł przez improwizację, no to można powiedzieć, że to były właśnie kobiety, które zaciągnęły według większości tych opinii zaciągnęły swoich dorosłe dzieci i po prostu opanowały takie miejsce. To znaczy tam była fala hejtu i szczególnie też to było niesamowite również na to, jak te kobiety wyglądały jako matki. To znaczy, że niesamowite było to, że my oczekujemy od tych kobiet tego, żeby wyglądały źle. To znaczy, że im zarzucano to, że mają pofarbowane włosy, pomalowane paznokcie, że mają makijaż zrobiony i faktycznie tak. Dorosłym. Znaczy, to jest jeszcze bardzo ciekawe. Tak, ale to są też dorosłe osoby, bo to, co do nas jeszcze doszło jakby w ramach tego archiwum, to dosyć duża ilość pluszaków, które my jako społeczeństwo dawaliśmy w prezencie dzieciom
a to były osoby, które mają około 30 lat. I zresztą ten materiał też został przetworzony przez naszą scenografkę Wisłę Nicieję, która zrobiła kostium z tych pluszaków. I jeden z naszych aktorów gra taką postać, którą my sobie nazywamy między sobą Wietrzne Dziecko. I to jest gdzieś scena, która bardzo jest jakby na granicy. No i tam są takie obrazy, więc ja po prostu też zapraszam do nas, bo to jest bardzo gdzieś ciekawe. Znaczy my mamy tego świadomość, żeśmy przechwycili jako teatr dokładnie te 40 dni i że za każdym razem, kiedy gramy, jakby totalnie nagłaśniamy tę sprawę. Z każdego grania się cieszymy. I jesteśmy teraz właśnie po graniu w Krakowie, a mamy przed sobą granie na przykład w maju w Irlandii, co nam sprawia za każdym razem taką przyjemność, ponieważ potem jest rozmowa, ludzie są zadziwieni tą sytuacją, w ogóle nie mogą uwierzyć, że to było 40 dni, ale naprawdę w tym spektaklu odnajdzie się bardzo dużą porcję prawdziwego materiału i naprawdę czegoś takiego, że aż trudno uwierzyć, nie? Że w takiej sytuacji te osoby nie otrzymały w ogóle wsparcia. Jakby ono też jest podzielone oczywiście, nie? Tak jak teraz jakby gdzieś nasz kraj, to jest ten obraz, nie? Ale to, co się wydarzyło, właśnie jakby ta ocena kobiet, to jest dla mnie niesamowite, nie? Kobieta, matka osoby niepełnosprawnej. Z takim życzeniem właśnie tego obrazu, który my chcemy widzieć, nie? Umączonej kobiety, bez pracy, siedzącej w domu. My takiego obrazu chcemy. Jak on się nie zgadza, to my po prostu też nie chcemy na niego patrzeć i będziemy go karać. To było niesamowite. Te wszystkie panie, też matki były u nas na spektaklu. Niektóre z nich, to było niesamowite, były pierwszy raz w teatrze, co było dosyć dziwnym doświadczeniem, patrząc na siebie, bo tam 2 matki i ich 2 synów są bohaterami przedstawienia. To tylko tak. To w ogóle też jakby odnosząc się do twojej wypowiedzi tego kostiumu z pluszaków, to robi gigantyczne wrażenie w czasie spektaklu, jak aktor po prostu zdziera z siebie ten kostium, jakby odrzuca właśnie to wieczne dzieciństwo, w które jest jakby wtłoczony poprzez nasze oczekiwania. No jeśli niepełnosprawny jeszcze z mamą, no to musi być dziecko. Jakby nie bierzemy pod uwagę faktycznie tego, że to może być osoba, nie traktujemy tych ludzi bardzo często jako osób dorosłych. To jest też rzecz, która tak nawiasem mówiąc... A kobiet, matek nie traktujemy jak kobiet, nie? Niepełnosprawnych osób. To jest też bardzo... Ale to jest, tak już zupełnie na marginesie, to jest też rzecz, którą bardzo mocno widzę, kiedy zdarza mi się odwiedzać DPS, czyli Dom Pomocy Społecznej. Tam po prostu 70-letnie kobiety są traktowane jak dzieci. Mówi się do nich zdrobniale, że to jest jakaś Hanusia, Marysia, a podnieś nóżkę, a przesuń rączkę. Jakby z jednej strony jestem w stanie rozpoznać tą strategię jako jakąś taką strategię niepozwalania sobie na zniecierpliwienie i agresję wobec tych osób. Gdzieś tam tak to rozpoznaję, ale z drugiej strony jest to jakieś takie upupienie tych osób właśnie w takim zaklętym, wiecznym dzieciństwie. To jest bardzo interesujący wątek. A jeśli jeszcze chodzi o, bo pani pytała, ktoś z państwa pytał o to, jak reagowano na te protesty, spotkałam się też z takimi reakcjami ze strony samej społeczności osób z niepełnosprawnościami, które były zawstydzone tym protestem. Na zasadzie, że jak można prosić o pieniądze, to jest takie upokarzające, że jest coś nie w porządku z tą sytuacją. Podczas gdy Leonard Davis, który gościł u państwa również, zapytany o to, jak ocenia właśnie, on pojawił się w Polsce bodaj pierwszy raz kilka miesięcy po proteście, on zwrócił uwagę na to, że jakby tak, trzeba prosić o pieniądze, bo proszenie o pieniądze jest w gruncie rzeczy próbą uzyskania większej niezależności, tak na dobrą sprawę. Będą mieć pieniądze, będą sami przyjeżdżać na protesty, nie będą potrzebowali już wtedy rodziców do tego. Bo korzystając z tego, co pani powiedziała odnośnie oczekiwań społecznych co do matek osób niepełnosprawnych, ale może też takie oczekiwania mamy wobec osób niepełnosprawnych. Ja akurat codziennie od 16 lat pracuję z osobami, które mają wszczepiony implant ślimakowy i w żadnym zapotrzebowaniu na ten produkt nie jest nigdzie w specyfikacji napisane, że ma być ładny. I sama przez ten czas byłam świadkiem tego, jak zaczynałam pracować i te procesory były rzeczywiście po prostu takie beżowe i mało atrakcyjne. Pamiętam pierwszą dziewczynę, która funkcjonuje na styku świata słyszących i społeczności osób głuchych kulturowo i ona sobie zażyczyła czarny procesor. I pamiętam moją reakcję na zasadzie, no to chociaż brązowy, bo będzie pasował do włosów, a ona koniecznie chciała mieć czarny.
żeby on był pewnym symbolem. To jest bardzo interesujące. To jest ten problem też, że to jest proteza medyczna, że trzeba za nią zapłacić z środków publicznych, co nie zmienia faktu, że aparaty, które są bardziej powszechne i dostępne dla szerszego grona, są brane, ich producenci zgłaszają je także do nagród, do konkursów designerskich. I pamiętam, parę lat temu wykorzystywano tę informację w reklamie aparatu słuchowego, że on wygrał jakąś nagrodę z designu. Ale niestety to się nie przyjęło jako droga marketingu do tego sprzętu, bo on, no tak jak rozmawiamy, on jest refundowany, jest drogi, jest kosztowny i oznacza, że ma spełniać swoją funkcję przede wszystkim. Ale mam nadzieję, że tak jak pani użyła bardzo ładnych określeń, w ogóle ślicznie pani opowiada o tym wszystkim, używa pani takiego trafnego języka. Dziękuję w ogóle za to, że pani podjęła ten temat. On dużo wyjaśnia mi z tego, co przechodzą pacjenci, osoby, które się muszą zdecydować na tę terapię i to, jak właśnie się samodzielnie ozdabia, czy oswaja tą rzecz po to, żeby właśnie bardzo wcześnie w szkole, w przedszkolu inne dzieci, dostrzegając tę użyteczną dla dziecka protezę, oswajały ją i traktowały ją jako część tej osoby. Kwestia wyboru też jest bardzo trudna, czy decydować się, czy nie, czy rodzice mają prawo decydować za swoje nieletnie dziecko, czy to jest humanitarne, niehumanitarne. Porusza tu pani bardzo wiele wątków. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. To było niezwykle interesujące doświadczenie. Dziękuję bardzo. No właśnie, ja tak interesuję się w ogóle protetyką i amputacjami i właśnie osoby mają różnie i mają też różne dni, osoby z niepełnosprawnościami i jak dla jednych odrzucenie tej protetyki jest wyzwalające, to dla innych posiadanie protetyki i to jeszcze takiej bionicznej i też drukarki 3D bardzo pomogły. I też te osoby słyszą, wciąż w 2019 miejcie cieliste protezy. Jak śmiecie mieć jakieś ażurowe protezy wyglądające jak części motocykla, to akurat motocykliści, jeszcze weterani wojenni, to jakoś tam na to przymyka się oko, ale też jest taki wielki ruch emancypacyjny, że miejcie te same protezy. I na przykład Amy Malins, o której pani mówiła, ona sobie mówi super abled. I jeszcze jest Lauren Wasser, która zresztą drugą nogę specjalnie kazała sobie amputować i ona, a girl with a golden legs, o sobie mówi. Ale też chcę powiedzieć o jednej takim trendzie, że w sporcie na przykład zastanawiają się osoby, czy sobie właśnie nie amputować specjalnie nóg, ponieważ stężenie kwasu mlekowego w łydkach przeszkadza w bieganiu. Czyli na przykład Amy Malins ma świetne możliwości biegania, bo po prostu nie ma skurczy i nic jej w łydkach nie boli. No więc jest z tym po prostu różnie. To jest też to napięcie między tym, czy proteza uzupełnia, czy dodaje, tak na dobrą sprawę. Ja nie przypomnę sobie w tym momencie, to szczególnie faktycznie w sporcie jest obecne, nie przypomnę sobie w tym momencie nazwiska tej osoby, to był wspinacz, któremu musiano amputować nogi i on ma takie teleskopowe odnóża pajęcze i nadal się wspina, ale słyszałam o takiej sytuacji, gdzie osoby, które z nim konkurowały w czasie tych spinaczkowych konkursów, prosiły o wyeliminowanie go z konkursu, bo on jest po prostu nie do pobicia, bo nikt nie wyciągnie sobie nogi na 3 metry, żeby gdzieś tam się zahaczyć w odpowiednim miejscu. On był, no właśnie tak jak pani tutaj zwraca uwagę, uzyskiwał taką super moc, tak na dobrą sprawę. A teraz on mówi, że jest tak szczęśliwy, że stracił te nogi, bo właśnie ma przez to większe możliwości. A to jest w ogóle też ciekawa kwestia jakby wartościowania czegoś, co potocznie jest uznawane za niepełnosprawność i to jest świetny przykład Thomasa Edisona, który był głuchą osobą i który sobie bardzo głuchotę chwalił, ponieważ mówił, że ma ciszę, spokój, może pracować i dzięki temu jest jakby tak wydajnym wynalazcą. On też zwraca uwagę na to, że jest w stanie ignorować osoby, które się z nim nie zgadzają, w tym sensie, że po prostu przestaje je słyszeć, kiedy odwraca wzrok tak na dobrą sprawę. To jest też ciekawy wątek. Mhm.
No jest to kategoria użyteczności, tak jak mi się wydaje w dzisiejszych czasach. Głównie korzystamy z tej kategorii, oceniając rzeczy, czy oceniając sytuację dookoła nas. Więc kontekst znowu się zmienia. No to ja chciałbym przeciwną biegun pójść niż użyteczność, mianowicie artystyczność i zapytać się, czy między innymi są pokazy związane ze sztuką, z elementami, które są protezami, które powodują jakieś udogadnianie czy wręcz funkcjonowanie. Jeżeli by to przełożyć nie z użyteczności i żeby to było cieliste, jak najbardziej zakamuflowane, tylko żeby to był wręcz wyraz sztuki i to nie na zasadzie tej dla wąskiego elity, która była sobie w stanie pozwolić te kilkaset lat temu na ornamenty na trąbce słuchowej, tylko żeby to funkcjonowało realnie jako forma sztuki. Mało tego, jako forma prestiżu. Też była mowa o kwestii tych pajączych odnóż, jako protezy czy innych elementów, jeżeli to by weszło również na sztukę, na pokazy, na prestiż. Znaczy, ja bym się to nawet nie ograniczyła tylko do kategorii sztuki, tylko w ogóle do kreatywności tak szeroko rozumianej, bo na przykład wydaje mi się, że dla osób z niepełnosprawnością bardzo takim ciekawym narzędziem twórczym jest selfie. Gdzie jakby nie trzeba galerii, można sobie zrobić galerię na Facebooku. Są Landon Krenz, tak zdaje się, nazywa się ta osoba, zaimplantowana z implantem ślimakowym, który ma całą serię, którą śmiało mogłabym określić sztuką, tak na dobrą sprawę, chociaż on nie jest artystą, nie wystawia tego w galeriach, gdzie różne dziwaczne rzeczy robi ze swoim implantem, malując go, namagnetyzowuje i przykleja tam jakieś metalowe elementy. Jakby to jest jego pole kreacji, tak na dobrą sprawę, takiej aktywności twórczej. Ale tutaj ktoś wspomniał z Państwa o drukarkach 3D. Wydaje mi się, że to jest niezwykle istotny element, taki emancypujący te sfery, w których ze względów ekonomicznych te zaawansowane protezy się nie pojawiają. W tych krajach, które nazywamy krajami globalnego południa, gdzie na przykład stawy kolanowe się drukuje na drukarkach 3D, a później już do takiego stawu można nawet i deskę przyczepić, byleby komuś dać możliwość przemieszczania się. Więc jakby tutaj jest bardzo dużo takich praktyk z takiego nurtu do it yourself, tak na dobrą sprawę, i w generowaniu protez funkcjonalnych, ale również w upiększaniu takich protez jakby już funkcjonujących. Jeżeli chodzi o przestrzeń sztuki, to takie pola są, one są oczywiście mniej dostępne, prawda, u nas w kraju, ale się rozwijają. Chodzi też o to przede wszystkim, że jeżeli zobaczyć taką osobę na scenie, to znaczy, że ona jakby dzięki swojej charyzmie i po prostu cierpliwości w ogóle wytrwała wbrew przeciwnościom losu, żeby w ogóle w tej przestrzeni sztuki się znaleźć i odnaleźć swoje miejsce. I była na konferencji organizowanej przez Instytut Teatralny Claire Cunningham. To jest osoba, która porusza się o kulach i ona ma cały system, jest tancerką i powiedziała też, że na początku, żeby zawsze chciała być tą tancerką, ale myślała, że to w ogóle jest niemożliwe i tylko dzięki spotkanym osobom na swojej drodze, które zaczęły jej tak naprawdę zmieniać pewne takie pospolite, powszechne myślenie o tańcu, o tym, to znaczy być tancerzem, po co w ogóle jest scena i dla kogo jest. To znaczy naprawdę to, że nie ma praktycznie żadnego wsparcia też. No teraz w Polsce zaczynają się takie ruchy dziać i wydarzać, zaczyna się wspierać artystów z różnymi niepełnosprawnościami, ponieważ oni tak naprawdę, no tak jak powiedziałam, nie mają gdzie się wykształcić, nie mają gdzie zdobyć warsztatu. Tak naprawdę instytucje też nie są chętne, bardzo długo nie były chętne, żeby w ogóle ich przyjmować. Teraz myślę, że warto jest powiedzieć też o naszym ostatnim pokazie Teatru 21, gdzie tam jest tylko 2 naszych aktorów. Też będą te pokazy, prawda? Patrzę na Kubę. Staramy się o to. Pokaz w reżyserii Justyny Wielgus, gdzie z naszego zespołu zostały 2 osoby, czyli osoby z zespołem Downa, cała reszta to są artyści, performerzy, tancerze z różnymi niepełnosprawnościami. W tym jest jedna, tak się wspaniale złożyło,
tancer, patrzę na Wojtka, bo on też w tym uczestniczył, prawda? Osoba, która porusza się na wózku, performerka, która kiedyś była też baletnicą z Portugalii, która w wyniku wypadku wylądowała na wózku i jakby tylko dzięki temu, że nie chce się jakby automatycznie jakby też z tego obszaru dać wypchnąć, czego by się oczekiwało, to znaczy straciła ciało jakby na rzecz baletu i tylko dzięki swojej determinacji, z tego co ja też znam historię Diany, prawda? Ona stara się w ogóle to pole w Portugalii jakoś otworzyć i to miejsce dla siebie znaleźć. Myślę, że też takim przykładem w ogóle gdzieś bardzo ciekawym jest na przykład postać aktora Krzysztofa Globisza, który miał udar i też przestał mówić wyraźnie. I to nie jest już przykład, ja poznałam kolejnego aktora, na przykład z Opola z Teatru Dramatycznego, czyli są to mężczyźni już z bardzo dużym doświadczeniem teatralnym, którzy wiele lat spędzili na scenie i akurat Krzysztof po prostu zaproponował w swojej szkole zajęcia z tak zwanej pozawerbalne środki wyrazu. Kupił sobie mnóstwo sprzętu muzycznego i zaczął, tak naprawdę afazja spowodowała, że zaczął robić rzeczy, na które nigdy nie miał odwagi jako aktor w pełni sprawny i to jest niesamowite, ponieważ jego wejście, to co on teraz wyczynia, jest bardzo niebezpiecznym aktorem, uwielbia przedłużać pewne sceny, bardzo sobie gra z widownią, ale też wie, że wypowiedziane przez niego kwestie trwają dłużej niż aktor normalnie jakby się tymi kwestiami wymienia, więc na przykład aktorzy koledzy nie są w stanie tak długo utrzymać ról swoich, bo on bardzo a oni wiedzą, co on ma powiedzieć, ale to są super ciekawe rzeczy, ale wydaje mi się, że to jest po prostu też dbanie o pewien dystans, poczucie humoru, w ogóle o bycie, wiecie, żeby potrafić też z tym doświadczeniem nowym, jakby nie dać się zamknąć i położyć, nie? Tylko że zaczynasz to doświadczenie wprowadzać w swój teren pracy i wtedy się dzieją zupełnie niesamowite rzeczy, też myślę dla widzów, którzy na początku mieli coś takiego, że jak patrzyli na Krzysztofa, to mieli Krzysztof, nasz wielki aktor, taki biedny, teraz stoi przed nami na scenie, ale nagle widać mężczyznę, który totalnie nie ma tego takiego, wiecie, takiej postawy. Przepraszam, że w takim stanie stoję przed wami, tylko to zaczynamy teraz po prostu spektakl. I wtedy wydaje mi się, że to wszystko nabiera jakiegoś zupełnie innego kierunku. I dla wszystkich stron, i dla aktorów, i dla widzów, i dla niego staje się totalnie taką przygodą, której scenariusz wcześniej nie został zapisany, nie? Bo takich doświadczeń mamy bardzo mało, prawda? W Polsce już w ogóle w historii teatru. To jest też interesujące, że te przykłady, które podałaś, to są przykłady osób, które jakby zyskały niepełnosprawność, a mają jakby bardzo spektakularną drogę kariery zawodowej. W przypadku akurat projektowania, a szczególnie projektowania takiego architektonicznego, mówi się o design apartheidzie. Czyli o tym, że osoby z niepełnosprawnościami po prostu nie są dopuszczane do pewnych prestiżowych zawodów związanych z twórczością, czy to z architekturą, czy z działaniami w obszarze teatru, sztuki szeroko rozumianymi, że jakby te ścieżki dostępu są bardzo utrudnione i łatwiej jest komuś, kto na przykład właśnie jest po wylewie, a jest rozpoznawalnym, popularnym aktorem, niż komuś, kto jest osobą, która nie mówi na przykład, albo ma jakąś inną niepełnosprawność i jakby to jest jego punkt startu. Nie dopuszcza się po prostu takich osób do tych prestiżowych przestrzeni, bardzo często. Myślę, że będziemy już kończyć. Dziękujemy Magdalenie Zdrodowskiej za wykład. Dziękuję za dyskusję. I tak jak wspomnieliśmy, już tutaj zapraszamy również na inne nasze wydarzenia. Jeszcze w styczniu będziemy grali tutaj w Zachęcie. Nasza wystawa, jak część, jakby nasza sala jest na wystawie Zmiana ustawienia w Zachęcie z Dom Tymczasowy Teatru 21. I zapraszamy na teatr21.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje. Dziękujemy jeszcze raz. Dzięki.